Cześć! Celem tego wideo jest krótkie wprowadzenie widza w protokół internetowy Ethernet oraz jak z niego korzystać w mikrokontrolerach STM32. Podczas wideo omówię krótko podstawowe protokoły sieciowe, takie jak TCP, UDP, ARP. W następnej kolejności przejdę do implementacji sterownika Ethernetu w STM32F767, integracji biblioteki LWIP. Finalnie zaprezentuję widoczną stronę umożliwiającą zmianę stanu diod oraz czytanie czasu w milisekundach na mikrokontrolerze. Powiem też, jak połączyć STM32 bezpośrednio do komputera przez przewód Ethernetu, moim zdaniem w możliwie najlepszy sposób, oraz do routera w naszej sieci domowej, lokalnej. W trakcie tego wideo pokażę też kilka swoich sztuczek dotyczących Ethernetu i obsługi sieci w STM32, więc zapraszam do oglądania. Jeśli wideo Ci się spodoba, koniecznie zasubskrybuj kanał, aby mógł się on rozwijać. W ramach wstępu dodam jeszcze, że jeżeli tylko znajdę motywację do następnych wideo na temat Ethernetu, to już przy użyciu prostszego środowiska, jakim jest STM32 CubeMX oraz Cube IDE, omówię i zastosuję w praktyce możliwości biblioteki LWIP, takie jak interfejsy TCP, UDP czy też Socket API oraz może, jak się uda, aplikacje takie jak Simple Network Time Protocol, czyli to, że pobierzemy sobie rzeczywisty, aktualny czas z serwera, czy też Simple Media Time Protocol służący do wysyłania e-maili, protokół przesyłania plików, czyli TFTP, Trivial File Transfer Protocol, kto wie, może nawet MQTT, czyli Message Querying Telemetry Transport. Tyle tytułem wstępu. Przygotowałem też tutaj taką prezentację, aby nieco omówić część teoretyczną. Na pierwszym slajdzie prezentuję tutaj model warstwowy sieci, składa się z 4 warstw. Czyli mamy warstwę dostępu do sieci, może to być Ethernet lub jakieś medium bezprzewodowe, cokolwiek. Później mamy warstwę internetu, która jest generalnie ustandaryzowana. Mamy tutaj protokoły takie jak ARP czy też IP. Protokół ARP pośredniczy poniekąd pomiędzy warstwą fizyczną a warstwą internetu, dlatego jest tutaj też takie, w ten sposób jest to przedstawione. W następnej kolejności mamy TCP i UDP, czyli warstwa transportowa i warstwa aplikacyjna. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej na temat warstw sieci, proszę otworzyć sobie te linki przy użyciu w ten sposób. Przejdźmy teraz do Ethernetu. Ramka ethernetowa składa się z widocznych tupul. W tym celu otwórzmy sobie ten link, abyśmy mogli zobaczyć nieco więcej. Widzimy, że preambuła składa się z 7 bajtów złożonych z naprzemiennie jedynek i zer. Później mamy to pole SSD, czyli znacznik początku ramki w postaci sekwencji 8 bajtów, 8 bitów, tak, czyli to jest takie AB. Później mamy docelowy adres MAC, źródłowy adres MAC. Następnie mamy typ ramki. Jeżeli wartość jest równa lub większa od 1536, to określa typ protokołu, który jest używany. Jeżeli mniejsza, to oznacza długość danych w ramce. No i tu mamy najpopularniejsze wartości pola typ ramki, tak, czyli gdy n jest większy niż 536, to mamy do czynienia z IPv4 dla 0x800 lub ARP, VLAN czy też IPv6. No i też należy dopowiedzieć, że w praktyce stosuje się wyłącznie ramki z polem długość typ interpretowanym jako typ. No i to jest dlatego, że sprzęt jest w stanie rozpoznać koniec nadawania ramki, więc długość nie musi być wysyłana. To jako tak ciekawostka. Może to być na przykład zastosowane, gdy korzystamy tylko z Ethernetu i nie budujemy warstwy sieci, czyli na przykład gdy komunikujemy się między dwoma urządzeniami wyłącznie za pomocą Ethernetu. Tak mi teraz na przykład przyszedł pomysł, więc to dygresja. Jeżeli pole danych lub ogólnie ramka Ethernetu będzie mniejsza niż 46, to należy ją, znaczy hardware nam lub generalnie jest uzupełniana zerami. Na samym końcu mamy sumę kontrolną. To byłoby tyle, co chodzi o ramkę Ethernetu ogólnie. W następnej kolejności chciałbym omówić protokół internetowy. Otworzę teraz sobie ten link. Jak widzimy, datagram IP składa się z widocznych pól. Pierwsze to jest wersja, zawiera numer protokołu. Kolejne pole bitowe zawiera długość samego nagłówka protokołu. Później mamy typ usługi, czyli type of service. Służy on właśnie do wyznaczenia priorytetu. No i na podstawie tego routery dla sesji SSH lub wolniej przepuszczać mogą przez siebie datagramy, zwiększając bądź też zmniejszając w ten sposób interaktywność transmisji. Kolejnym polem jest całkowita długość pakietu. Umożliwia ustanowienie rozmiaru pakietu na tutaj 65 000 bajtów i że minimalny rozmiar pakietu to 20. Później mamy numer identyfikacyjny. Potrzebny on jest do fragmentacji i defragmentacji pakietów, tak, bo jak wiemy w Ethernecie możemy wysłać maksymalnie tam
pole danych Ethernetu może mieć maksymalnie 1500 bajtów. Więc no, to służy do fragmentacji. Jeżeli chcemy wysłać więcej niż te 1500 bajtów, to musimy sobie wykonywać fragmentację i ten numer identyfikacyjny to służy do identyfikacji tych danych. Później mamy te flagi. Dokładnie się nie wgryzałem, ale oznaczają na przykład one, że nie fragmentuj tego datagramu IP. Jeśli jest on za długi, należy go porzucić lub też, że będzie więcej fragmentów, a i pozwala to na przykład rozpoznać ostatni fragment. Tu mamy pole TTL, to jest czas życia pakietów, czyli przechodząc przez router jest ona zmniejszana, czyli jeżeli mamy sieć złożoną na przykład z kilku routerów, tak, to za każdym razem ona jest zmniejszana i to zapobiega temu, żeby datagram nie krążył w nieskończoność, jeżeli mielibyśmy jakieś tam pętelki w sieci, bo tak się też może wydarzyć, no to zapobiega takiej sytuacji. Jak widzimy, że jeżeli jest 0, no to router nie przekazuje pakietu do kolejnego urządzenia sieciowego. Później mamy numer protokołu warstwy wyższej, takie jak na przykład Internet Control Protocol, TCP czy UDP, tak. I na końcu tego mamy sumę kontrolną nagłówka, adres źródłowy, adres docelowy i opcja IP uzupełnienia. Nie wgryzałem się w to, ale tak jest. No i generalnie mam opcja IP uzupełnienie do 3, żeby mieć już, jeżeli mam jakieś tu opcje, to uzupełniamy, żeby mieć już pełne słowo. No i później mamy dopiero dane. Tak, widzimy, że ostatnie 32-bitowe są opcje, które w normalnej transmisji nie są używane. No i później dopełniamy to do 32 i mamy pole danych, tak jak powiedziałem. To było tyle tak ogólnie na temat protokołu internetowego. No, to jest ramka, taki datagram IP. Ale jak widzimy w datagramie mamy adres docelowy IP. Bo w internecie generalnie każde urządzenie ma swój unikalny adres IP, czyli taki adres internetowy. W internecie komunikujemy się za pomocą adresów IP. Natomiast w Ethernecie mamy coś takiego jak adresy MAC, czyli adresy sprzętowe. Więc protokół ARP służy do tłumaczenia adresów sieciowych na sprzętowe. Tak, zatem nadawca wypełnia odpowiednio widoczne tutaj pola, to znaczy w polu hardware type dla Ethernetu ma wartość 1, czyli mówimy o tym polu. Następne pole to jest pole adresu sieciowego. Rodzaj adresu sieciowego dla IP to będzie 0x800. Później mamy długość adresu sprzętowego, w tym przypadku będzie to wartość w oktetach i dla Ethernetu będzie to 6. Pole długość adresu sieciowego też w oktetach i dla IP będzie miało to wartość 4. Później mamy pole operacja. No i ono przyjmuje wartość 1 w przypadku prośby o przetłumaczenie adresu, a wartość 2 dla odpowiedzi na tej prośbę. Tak? No i kolejne pola to odpowiednio adresy, czyli długość tych pól jest określona tutaj wcześniej, tak? Czyli przez adres sprzętowy i długość adresu sieciowego, czyli mamy na myśli tu hardware address length i protocol address length. No i operacja, tak jak powiedziałem, to jest 1 dla prośby o przetłumaczenie adresu, 2 odpowiedź na tę prośbę, tak? No i teraz jak jakiś węzeł, czyli nasz na przykład PC chce wysłać datagram IP do odbiorcy, którego adresu ethernetowego nie zna, czyli adresu tego naszego MAC. I korzystając z tego adresu rozgłoszeniowego, rozgłasza swoją prośbę do wszystkich węzłów tej podsieci, tak? Bo możemy mieć podsieci, no i one mogą też adres rozgłoszeniowy, no to też wiadomo przelatuje przez routery, przynajmniej powinien przelatywać. Więc ok, zostały wysłane dane na adres rozgłoszeniowy i wiadomo, nadawca chcąc poznać adres sieciowy węzła, do którego adres sprzętowy węzła na podstawie adresu sieciowego, tak, w prośbie wypełnia swoje pole adres sprzętowy nadawcy, adres sieciowy nadawcy swoimi adresami oraz pole adres sieciowy odbiorcy. No i teraz jak odbiorca odbierze tą rameczkę, dekapsułkuje ją i sprawdza, czy w polu docelowym adres IP jest jego adres IP. Jeśli nie, no to wiadomo, mają zignorować. A jeśli jest to jego adres, ma utworzyć nową ramkę, w której będzie zapisany jego adres MAC i przekaże ją do przesłania z polem operacji równym 2, czyli odpowiedź. No i tu można też dopowiedzieć, że skoro już znamy adres
sprzętowy nadawcy, można odpowiedzieć już bezpośrednio na destination adres, jakim jest tutaj ten adres źródłowy. No, mam nadzieję, że to tak mniej więcej wyjaśniłem. Zatem protokół ARP służy nam do tłumaczenia adresów sieciowych na sprzętowe. Mam nadzieję, że to tak pokrótce wyjaśniłem i jest to już teraz jasne, po co stosujemy protokół ARP. Przejdźmy teraz do tego slajdu. Czyli to jest na przykład nasza domowa sieć lokalna złożona z routera oraz urządzeń do nich podłączonych, czyli na przykład tablety, smartfony, laptopy, komputery czy też drukarki. Jest ona opisana za pomocą takiego adresu sieciowego oraz takiej maski podsieci. Zatem możemy podłączyć do tej sieci maksymalnie 253 urządzenia, ponieważ adres zerowy jest adresem sieciowym, natomiast adres 255 będzie adresem rozgłoszeniowym tej sieci. Adres rozgłoszeniowy to znaczy, że wszystkie urządzenia w tej sieci powinny odbierać dane wysłane na ten adres IP. Tak to zinterpretowałem. Natomiast do routera został przypisany adres 1. Zatem w routerze zakładam, że jest switch wbudowany, więc w tym przypadku wszystkie urządzenia chcące wysłać coś do internetu korzystają z bramy domyślnej routera, który to z kolei zamieni adresy prywatne na publiczne za pomocą interfejsu NAT. NAT używa dynamicznie przydzielanych portów TCP i UDP, aby rozróżnić komputery w sieci lokalnej. Tak, i myślę, że to jest wszystko. To jest taki najprostszy przypadek. Korzystając z takiej sieci domowej lokalnej możemy w łatwy sposób podłączyć na przykład swojego STM-a zwykłym kabelkiem internetowym i już będzie to działać, bo też nasze routery domowe mają zwykle taki serwerek DHCP i są w stanie dynamicznie przydzielać adresy IP dla naszych urządzeń. Przejdę teraz do tego slajdu, tak? Czyli powiem dwa zdania na temat sieci lokalnych, intersieci, subsieci. Nie wiem, jak to nawet dokładnie nazwać. Generalnie ja tu tematu szczegółowo nie znam. Jednak przy okazji omawiania tego wideo chciałbym powiedzieć nieco o routingu statycznym i o subsieciach. Jest to przypadek, gdy do naszego routera oprócz urządzeń typu laptop, tablet, PC podłączymy sobie inny router za pomocą jakiegoś interfejsu w tym routerze. Z kolei do tego routera możemy podłączyć z kolei kolejny router, co znowu pozwoli nam utworzyć kolejną subsieć. Załóżmy, że mamy statycznie zdefiniowane adresy raz widoczne tutaj. Rozpatrzmy teraz przypadek, gdy PC1 chce wysłać dane do drukarki. Zatem tylko tak pokrótce. W tym przypadku PC1 wysyła dane przez swój interfejs zerowy na adres IP drukarki. Router R1 na podstawie maski podsieci zauważa, że nie jest to adres skierowany do tej sieci lokalnej. W związku z tym patrzy na swoją tabelę tras. Zatem router R1 patrzy na swoją tabelę tras i patrzy, że adres IP drukarki należy wysłać przez interfejs drugi do tego routera, ten datagram, tak? W związku z tym router R2 z kolei patrzy na swoją tablicę tras i patrzy, że należy to wysłać przez interfejs drugi do routera R3. Router R3 z kolei na podstawie maski podsieci wie, że jest to skierowane do jego sieci tu lokalnej, więc wysyła to powiedzmy przez, czy też dane na ten zbudowany switch. Z kolei drukarka już odbierze te dane. Jest to tak zwany routing statyczny. Wyróżniamy też routing dynamiczny, jednak zapoznanie się z tym tematem odsyłam do internetu. Tak jak powiedziałem, ja tematu tu nie znam najlepiej, jednak chciałem tylko o nim dwa zdania powiedzieć. Jeszcze tylko jedno zdanie na temat, tu wspominałem przy okazji poprzedniego slajdu, że możemy zdefiniować sieć w ten sposób, czyli ten zapis jest równoważny temu, że mamy adres IP z taką maską podsieci. Jeżeli są jedynki, to znaczy, że ta część adresu jest jakby stała. Natomiast zmienia się tylko to, co jest oznaczone zerami, czyli w tym przypadku mamy adresy od 0 do 255, czyli używalny jest 1 do 254. Temat subsieci nie jest tematem wideo, nie jest też mi dobrze znany. Nie przesymulowałem tego, nie przećwiczyłem tego dobrze, w związku z tym nie uważam, żebym się na tym dobrze znał. Jednak chciałem przy okazji tego wideo, jak mówię, coś o tym wspomnieć, coś zaznaczyć, że coś takiego jest i to wszystko. Mam nadzieję, że żaden sieciowiec się nie uśmiał przy tej okazji, natomiast jeżeli się uśmiał, to niech w komentarzu mnie poprawi. Natomiast w systemie Windows trasę do serwera możemy sprawdzić za pomocą polecenia tutaj traceRT, a urządzenia obecne w naszej sieci domowej, lokalnej możemy sprawdzić za pomocą polecenia ARP-A. Narzędzia te służą do odszukania urządzeń w naszej sieci lokalnej. Pomocnym też i bardzo przeze mnie wygodnym narzędziem jest Advanced IP Scanner. Z kolei do symulowania sieci lokalnych polecanym i najczęściej wykorzystywanym jest Cisco Packet Tracer. Do symulowania, jak i budowania, testowania sieci
lokalnych, subsieci oraz też sieci wirtualnych. Generalnie jest to bardzo zaawansowane i rozbudowane narzędzie. Wróćmy do modelu warstwowego sieci, czyli mówiliśmy już warstwę internetu, omówmy teraz krótko warstwę transportową, zaczynając od TCP. Ok, więc pokażmy teraz TCP, znaczy omówmy nieco, czyli to jest protokół sterowania transmisją. No i tu trzeba powiedzieć, że TCP korzysta z zawodnego dostarczania pakietu oferowanego przez IP. No i one są właśnie, te pakiety TCP są kapsułkowane jakby nad IP, to się później wyjaśni. I żeby zapewnić, że wszystkie dane dotrą do odbiorcy, TCP otwierdza podtrzymanie danych i retransmituje te segmenty, które nie zostały potwierdzone przez określony czas. W celu wyznaczenia czasu, po którym ma nastąpić retransmisja, TCP estymuje średni czas od wysłania segmentu do otrzymania potwierdzenia jego odbioru i wariancję tego czasu, czyli tam rozrzut tych czasów. No i też należy dodać, że TCP umożliwia komunikację dwukierunkową, to znaczy, że dane mogą być transmitowane jednocześnie w obu kierunkach połączeniach i segment przesyłany w jednym kierunku zawiera potwierdzenie danych przesyłanych w przeciwnym kierunku. Tak, czyli tu mamy to pole numer potwierdzenia. Ok, otworzę sobie może jednak tą stronkę. Widzimy tutaj numer sekwencyjny, 32-bitowy identyfikator określający miejsce pakietu danych w pliku przed fragmentacją. Później mamy numer potwierdzenia, długość nagłówka, flagi, szerokość okna. Tak, jest to informacja, ile danych może aktualnie przyjąć odbiorca. Wartość 0 wskazuje na oczekiwanie na segment z innym numerem tego pola. Następnie mamy tutaj sumę kontrolną. Jak widzimy, jest ona wynikiem działania na bitach całego pakietu. Pozwala na sprawdzenie tego pakietu pod względem poprawności danych. Obliczona jest z całego nagłówka TCP z wyzerowanymi polami sumy kontrolnej oraz z ostatnich 8 pól nagłówka IP stanowiących adres nadawcy i odbiorcy pakietu. Później mamy wskaźnik priorytetu. Jeżeli włączona jest flaga URC, informuje o ważności pakietu. No i tu mamy właśnie te flagi. No tu na przykład mamy potwierdzenia. I teraz zastanówmy się, w jaki sposób dane są potwierdzane i odbierane przez TCP, bo to jest, uważam, ważne. Tu do nawiązywania połączenia to za chwilę. Wolę zacząć jednak od tego. Teraz tu powiedzmy o tych numerach sekwencyjnych i numerach potwierdzenia, jeżeli flaga ACK jest ustawiona, tak? No bo IP nie gwarantuje, że datagramy dotrą w tej samej kolejności, w której zostały wysłane. Więc TCP, aby zapewnić, że dane dotrą do odbiorcy w właściwej kolejności, numeruje przesyłane oktety. Numeracja jest prowadzona osobno dla każdego kierunku transmisji. Więc to pole numer sekwencyjny zawiera numer pierwszego oktetu wysyłanego w bieżącym segmencie, tak? Bo to wiadomo, dane wysyłamy w pewnych tam segmentach, no to tak jest. I teraz to pole numer potwierdzenia zawiera numer następnego oczekiwanego oktetu, jeżeli ta flaga ACK jest ustawiona. No i teraz szerokość okna, tak? To pole zawiera jakby informację o ilości miejsca w buforze odbiorczym. Jak my wysyłamy dane, no to automatycznie jako nadawca informujemy odbiorcę o naszej szerokości okna. Wysyłając potwierdzenie na przykład, też jesteśmy w stanie poinformować odbiorcę o długości naszego bufora, o wielkości danych, jakie możemy przyjmować. Zatem służy to do kontroli przepływu danych. No i można też dopowiedzieć, że gdy bufor się zapełni, to wznowienie przesyłania będzie zaproponowane, gdy w buforze odbiorczym zrobi się miejsce na segment o maksymalnym rozmiarze. No i w ten sposób TCP unika nieefektywnego przesyłania małych porcji danych. No i czyli w skrócie, odebranie potwierdzenia i niezerowego rozmiaru okna oznacza, że druga strona komunikacji oczekuje na oktety o numerach od numer potwierdzenia do numer potwierdzenia plus rozmiar okna. No i to jest, myślę, jasne. Tu danymi z kolei, no tak, tu mamy ten wskaźnik priorytetu. No i to wszystko, co myślę o nagłówek IP, do czego możemy go zastosować. No widzimy, że tu mamy tak, transmisja jest potwierdzana, mamy potwierdzenia, mamy nawiązanie połączenia. Właśnie teraz omówmy to nawiązanie połączenia. Także tu ogólnie myślę, że nagłówek jest zrozumiały, do czego można go wykorzystać, jak on jest wykorzystywany. My i tak będziemy korzystać z biblioteki LWIP, więc to dla nas nie jest ważne, ale tak, żeby mniej więcej wiedzieć, co się dzieje w TCP, omówiłem. Teraz jeszcze przejdźmy dalej, bo to jest ważne uważam, że zrozumienie tych podstaw teoretycznych. Teraz omówmy nawiązywanie połączenia i teraz rozpatrzmy nawiązywanie połączenia.
tak? Czyli jedna strona otwiera połączenie TCP, jakby port TCP i pasywnie nasłuchuje. Zwykle jest ona nazywana serwerem. Druga strona, nazywana klientem, wykonuje otwarcie aktywne, tak? Czyli w tym przypadku host A wysyła do hosta B segment SYN wraz z informacją o dolnej wartości numerów sekwencyjnych używanych do numerowania segmentów wysyłanych przez hosta, np. 100, i przechodzi w stan SYN send. Wysłano pakiet z flagą SYN, oczekiwanie na pakiet SYN plus ACK. No i w tym przypadku host B po otrzymaniu segmentu SYN przechodzi w stan SYN receive i jeżeli chce faktycznie nawiązać połączenie, wysyła hostowi A segment SYN z informacją o dolnej wartości numerów sekwencyjnych używanych do numerowania segmentów wysyłanych przez host B, np. 300. Tak, czyli mówimy tu o tym polu. Oraz segment ACK z polem numeru sekwencji ustawionym na wartość o 1 większą niż wartość pola sekwencji pierwszego segmentu SYN hosta A, czyli 101. No i host A po odebraniu segmentu SYN i ACK od hosta B przechodzi w stan established, połączenie zostało prawidłowo nawiązane i wysyła do niego segment ACK potwierdzający odebranie segmentu SYN. Numer sekwencji ustawiony na 301. Host B odbiera segment ACK i przechodzi w stan established. Host A może rozpocząć przesyłanie danych. No i to jest już taka informacja, jeżeli host odbierający połączenie nie może odebrać połączenia, powinien odpowiedzieć pakietem z ustawioną flagą reset, tak? Czyli na przykład serwer, tak? Bo my jako klient coś próbowaliśmy aktywnie rozpocząć komunikację z serwerem. No to było tyle, myślę, co chodzi o takie podstawy TCP. Dla zainteresowanych odsyłam oczywiście do internetu. No i już, to było tyle, co chodzi o TCP. Myślę, że możemy teraz powiedzieć ze 2 zdania o UDP. Od razu chcę powiedzieć, że UDP, czyli protokół pakietów użytkownika, jest zdecydowanie prostszy. Otwórzmy sobie w pierwszej kolejności tą stronę. To są fajne zdania napisane. Tak. Czyli protokół jest pozbawiony wszystkich funkcji TCP, oferuje usługę, w której mogą wystąpić straty pakietów, to jest ważne. I protokół UDP jest bezpołączeniowy, nie wymaga istnienia żadnego połączenia. Klient UDP może tworzyć gniazdo i wysyłać datagram do jakiegoś serwera, po czym może natychmiast przez to samo gniazdo wysłać kolejne pakiety do różnych innych serwerów. Podobnie może przyjąć datagramy od różnych klientów. Należy podkreślić, że wiadomość zostanie odebrana tylko wtedy, gdy adresat oczekuje na odbiór datagramu. W przeciwnym przypadku wiadomość jest ignorowana. Tak, no i to jest jasne. Komunikaty UDP mogą być kupione, duplikowane lub przychodzić w innej kolejności niż były wysłane. Ponadto pakiety mogą przychodzić szybciej niż odbiorca może je przetworzyć. No i mamy to oczywiście sytuację tak, jeżeli mamy otwarte połączenie, jakieś gniazdo mamy utworzone, czyli na przykład serwer i nasłuchujemy na jakimś tam porcie. No to ktoś wysyła do nas danych, możemy je odebrać. Chcemy coś wysłać, no to gdzieś wysyłamy coś na jakiś tam adres IP, na jakiś port, no i już sobie to odbierzemy, nie? Czyli to jest generalnie proste. Jeżeli klient nas słucha, no to my to odbierzemy, czy też serwer. No wiadomo, mamy port źródłowy i port docelowy, długość oraz sumę kontrolną. To jest dodatkowy narzut, widzimy tu jest zaledwie 4-8 bajtów, które są nad nagłówkiem IP, który już wiadomo wcześniej omówiliśmy. No i to by było w zasadzie tyle. No otwórzmy jeszcze może Wikipedię, może coś ciekawego tu jest napisane. Nie, nic więcej nie ma, więc jest to dosyć proste, jeżeli omówiliśmy poprzednie rzeczy. O ICMP, jak i DHCP nie będę się długo rozwodził. To jest tylko taki protokół, który służy do kontroli pewnych danych. Jest on wykorzystywany w diagnostyce sieci oraz trasowaniu. Pełni przede wszystkim funkcję kontroli transmisji w sieci. Jest wykorzystywany w programach takich jak Ping i Traceroute. No i tu mamy jakieś typowe wiadomości, czyli na przykład echo. Polecenie Ping jest obsługiwane za pomocą tego protokoliku. Przykłady wykorzystania. Gdy router lub host jest zbyt obciążony, by móc przyjąć do buforów kolejne datagramy, więc komunikaty ICMP służą do zwolnienia szybkości napływania datagramów do danego routera. Gdy router lub host znajduje lepszą trasę do miejsca przeznaczenia, może wysłać do hosta źródłowego komunikat ICMP powiadamiający o krótszej trasie. Czyli to są takie generalnie protokoły komunikatów kontrolnych. No i tu mamy ten na przykład właśnie echo reply, nieosiągalność miejsca przeznaczenia, żądanie echa, no i to traceroute, śledzenie trasy.
Także no, dla zainteresowanych do samodzielnego poznania, ale chciałem o nim wspomnieć, bo właśnie ping jest wykorzystywany za pomocą tego protokołu. No i należy też dodać, że jak mamy jakaś tam stos, czy jakby to każda implementacja IP powinna wspierać ten protokół komunikatów kontrolnych, tak? Czyli tu jest to IP. W IP mamy zawarte to ICMP. Na kolejnym slajdzie widzimy protokół DHCP, czyli konfigurowanie ustawień sieciowych węzła. No i to tak naprawdę pozostawiam samodzielne lektury. Tego używamy generalnie do tego, aby skonfigurować host, tak? I tu między innymi mamy przydzielenie adresu IP dynamicznie, tak? Czyli to, że podłączymy na przykład sobie STM-a i automatycznie zostanie przydzielony mu adres IP, no to do tego wykorzystujemy sobie właśnie DHCP. No i tu mamy różne tam techniki, tak, czyli oparte na tablicy adresów MAC oraz odpowiednich dla nich adresów IP. Są tworzone przez administratora serwera DHCP. W takiej sytuacji prawo do pracy w sieci mają tylko komputery zarejestrowane wcześniej przez obsługę systemu lub przydzielane automatycznie, gdzie wolne adresy zakresu ustalonego przez administratora są przydzielane kolejnym zgłaszającym się po nie klientom. I tu poniżej jest opisany skrótowo, w jaki sposób DHCP pyta o dostępne adresy IP. No i to generalnie nie wydaje mi się, żeby było potrzebne do zrozumienia. Pozostawiam to widzowi do samodzielnego poznania. No, do naszych potrzeb nie jest to potrzebne. Oczywiście będziemy wykorzystywać DHCP. Tak, no, po to, żeby został nam przydzielony jakiś adres IP. Tyle informacji nam tak naprawdę wystarczy, natomiast w jaki sposób tam się poszukuje serwer IT, oferta, żądanie DHCP, potwierdzenie DHCP czy odświeżenie, no to jest do przeczytania. To jest bardzo proste w moim odczuciu. Jeszcze tak mi się przypomniało, bo mnie jedna rzecz chwilowo zmieszała, więc może dopowiemy jedną rzecz. Tak, tu w datagramie IP mamy coś takiego jak protokół warstwy wyższej i on definiuje, jakiego nagłówka się będziemy spodziewać, czyli czy to będzie nagłówek TCP, czy nagłówek UDP, czy protokół warstwy wyższej, czyli na przykład TCP lub UDP, bo DHCP używa protokołu UDP. No, to tak jako ciekawostka. Dobrze, możemy przejść myślę, że do HTTP. HTTP jak widzimy jest nad warstwą IP, TCP i sesji, czyli TLS, który jest warstwą opcjonalną. No i tu już wiadomo, mamy żądania specyficzne dla HTTP, czyli tu z kolei już parsujemy sobie dane specyficzne dla HTTP, czyli na przykład post, czyli coś wyślij, get, coś dostań, no i co z czego już definiuje nam HTTP. O HTTP nie będę się wiele rozwodził, bo uważam, że to jest grubszy temat na całkowicie oddzielne wideo. Natomiast chciałem tylko zasygnalizować, że mamy to na TCP. I co mogę jedynie jeszcze dodać, to, że no faktycznie w tym wideo będę tworzył stronę HTTP, jednak no jakby zagadnienia teoretyczne pozostawiam do samodzielnego poznania lub przedstawię to w innym wideo, mam nadzieję. To tak by było na tyle, myślę. No i teraz przeanalizujmy sobie przykładowo ramkę TCP wysłaną przez Ethernet. No i tu jest bardzo fajnie opisał to pewien człowiek, mowa Piotra Fulmańskiego. No i tu wyobraźmy sobie sytuację taką, że bo tu mamy po kolei nagłówki, czy nagłówek warstwy fizycznej, czyli na przykład internetu, nagłówek warstwy sieci, czyli w tym przypadku nasz nagłówek IP, nasz protokół, o którym dopiero wspomniałem, nagłówek warstwy transportowej, czyli na przykład TCP. No nie? No i teraz analiza przykładowego pakietu. No i tu sobie zaznaczyłem, że mamy na czerwono Ethernet, na zielono IP, na niebiesko TCP i dane. No i jest tu przeanalizowane, tak? Czyli w pierwszej kolejności mamy tutaj rozebrany pakiet ethernetowy, później mamy rozebrany datagram IP, w następnej kolejności mamy rozebrany nagłówek TCP, a w ostatniej tu części mamy dane. No i to sobie można poczytać, co dokładnie tu się zadziało. No, przeprowadzona to analiza nie jest całkowicie kompletna, jednak daje pewien pogląd, w jaki sposób jest to poskładane. No i na końcu mamy dane, tak, czyli to jest tekścik. No i widzimy zatem, w jaki sposób mniej więcej tak przynajmniej poglądowo wygląda cały pakiet Ethernetu, więc to myślę, że jest fajne, bo mi to też nieco pomogło, rozjaśniło. No i do testowania TCP UDP mogę polecić śmiało program Hercules, możemy tworzyć sobie klienta TCP i serwer oraz wysyłać dane przez UDP. O UDP generalnie tak raczej, znaczy można coś próbować mówić o serwerze i kliencie UDP, ale to tak sens, no ale jest, nie? Można tu też wysyłać dane przez port szeregowy.
Omówmy teraz płytkę Nucleo F767. No to tej płytki będę używał do implementacji oraz generalnie do omówienia sterownika Ethernetu, bo co chwilę chcę się tym zająć, czyli przygotować i jasno szczegółowo omówić typowy sterownik Ethernetu w STM-ach. To jest jakby też założonym celem tego wideo. Teraz tak, pod tym linkiem znajduje się opis tej płytki. Możemy tu sobie odszukać właśnie dokumentację bezpośrednio samej płytki, jak również na przykład schematy. Po pobraniu tego pakietu, wypakowaniu go, otrzymałem widoczny tutaj katalog. Otworzyłem to za pomocą Ultimate Designer Viewer, to jest darmowy program. Otwierać sobie można za darmo, modyfikować już nie bardzo. No mam tutaj ten schemat właśnie widoczny. Widzę tu na tej podstawie, że mamy tu do czynienia z takim interfejsem sieciowym, znaczy to jest ten taki modulik warstwy fizycznej, pchy, czy tam jakby tego nie nazwać. Z kolei ten układ jest taki jakiś w pewnym sensie optoizolator. Mam na celu zabezpieczenie układu pchy przed jakimś tam uszkodzeniem spowodowanym zaburzeniami z zewnątrz. Z tego co kojarzę. Także to by było to. Możemy tu sobie otworzyć, podejrzeć schemat bezpośrednio w Altiumie, co jest też dosyć fajne. No i co tu więcej o tej płytce można powiedzieć? No tam ma jakieś tam rzeczy typu tam coś tam RAMu. Teraz dlaczego wybrałem tą płytkę, a nie inną? Bo mam też płytkę STM32H767, która jest może bardziej zaawansowaną płytką, jednak wybrałem na tą płytkę. Przede wszystkim jest dosyć tania. Za 150 zł można ją nabyć, ale poważną rzeczą, która to spowodowała, jest to, że mamy ten sam jakby moduł Ethernetu w tym mikrokontrolerze, jaki jest w tych F4. To był główny powód. Zauważmy, że w tym przypadku moduł Ethernetu ma około 120 stron. Dla F7 będzie to samo, tak? Czyli też około 120 stron. No i generalnie ten sam moduł internetu, jakby dokładnie ta sama implementacja sprzętowa, nie? Widzimy. Natomiast w przypadku H7 będzie to już coś innego. Mimo że to jest zgodne z tym standardem, jednak w tym przypadku mamy 180 i 100, blisko 280 stron, więc aspekt edukacyjny jest z pewnością tutaj gorszy. Tu mamy zaledwie 120 stron w przypadku H7 i F4, więc mogę tu sobie spokojnie użyć tego sterownika, który jest dla bibliotek SPL, dla F4 do tej mojej F7 w tym przypadku. Będzie to samo, przypuszczam, bo jest to ten sam moduł. No i już, także to był główny powód. Tutaj są podobne, z tego co na szybko przeglądałem, podobnie zrealizowana warstwa sprzętowa, jak i obsługa jej przy użyciu rejestrów. Jednak no, tu jest z pewnością będzie zdecydowanie łatwiej. To by było tyle, co chodzi generalnie ogólnikowo o płytkę Nucleo. Ona tam posiada około 1 MB flashu, chyba z 500 KB RAMu, także to w zupełności dość do naszych potrzeb. Ethernet w STM32, warstwa fizyczna. Tak naprawdę po zakończeniu tej części teoretycznej całe wideo jest na ten temat, więc na tym etapie nie chcę wiele mówić. Ten obrazeczek można sobie odszukać w dokumentacji. Zauważmy na nim tylko, że linie MDC i MDIO, czyli Memory Data Input Output, służą do zarządzania naszym układem fizycznym, czyli w tym przypadku układem LAN 8742. Jest to bardzo proste, w tym celu korzysta się z zaledwie bodajże 2 rejestrów, więc jest to temacik bardzo prościutki. Odniosłem wrażenie, że jest to prostsze niż UART. Z kolei tu widzimy duży blok Media Access Control, MAC w skrócie. Jest to ważne, należy zapamiętać sobie ten skrót. Układ ten kopiuje nam dane z kolejek odbiorczej, czyli z kolejki nadawczej, do naszego układu PHY poprzez interfejs MI lub RMI, tak, czyli wysyła i odbiera nasze dane ethernetowe. Jest to ważne, żeby mieć spojrzenie na ten rysuneczek, czyli to adres, czyli to ten kontroler MAC kontroluje transmisją. Natomiast tu rejestry dotyczące DMA konfigurują nam transmisję, czy też komunikację poprzez DMA. To DMA kopiuje nam dane z pamięci do kolejek nadawczych oraz z kolejek odbiorczych, które odbierze nam ten moduł MAC, czy też ten kontroler MAC do kolejki odbiorczej.
Więc to de facto DMA trzeba też dobrze skonfigurować, żeby kopiowało nam dane z kolejek nadawczych i odbiorczych, znaczy kopiowało z kolejki nadawczej i kopiowało dane do kolejki nadawczej. A kontroler MAC, czyli już taki Media Access Control, zarządza nam komunikacją, wysyła nam dane do układu PHY, który został skonfigurowany za pomocą tych linii MDC i MDIO. Na tutaj moduł MAC składają się takie też moduły jak liczniki, tam zarządzanie mocą, protokół dokładnego czasu, sprawdzanie sum, czy też filtrowanie. Rzeczy takie jak to, że nie chcemy odbierać danych, jak na przykład adres, jeżeli coś jest wysłane do nas, ale nie jest adres rozgłoszeniowy, ani nasz adres MAC, to automatycznie nie odbieramy takich danych, więc za to odpowiada nasz kontroler tu MAC, ten Media Access Control. Jeszcze jedną rzeczą, do której mogę opowiedzieć, jest to, że DMA kopiuje generalnie dane do kolejek i z kolejek z buforów, które są opisane z kolei takimi deskryptorami. W tych buforach każdy z tych deskryptorów może zawierać takie informacje jak to, czy ma zostać wygenerowane przerwanie po zakończeniu kopiowania danych z tego deskryptora, czy z tego bufora opisanego tym deskryptorem, czy też po skopiowaniu danych do niego ma zostać wygenerowane przerwanie. Generalnie deskryptory opisują dużo rzeczy, można za pomocą pól zdefiniowanych w tych deskryptorach wykonać. Zawiera się też taka informacja, czy dany deskryptor, jak i bufor przypisany do tego deskryptora jest własnością CPU czy DMA, czyli kto tym buforem bezpośrednio w tej chwili zarządza. Także zapraszam do oglądania. Generalnie jest tutaj sporo ciekawych rzeczy do poznania. No i to jest myślę, że tyle, co chciałem powiedzieć na tym etapie na temat tego tu rysuneczku. Ja jeszcze też wszystkiego tu dobrze nie znam, bo na tym etapie jeszcze samodzielnie nie przygotowałem sterownika. Na tym etapie na razie przygotowuję prezentację. I tu jeszcze naprawdę najlepiej się nie znam. Całe wideo jest na ten temat, więc zapraszam do oglądania. W dalszej części powinno być to lepiej wytłumaczone. Wspomniałem już o układzie MI i RMI, czyli Reduce Media Independence Interface. Z kolei MI no to jest bez tego słówka Reduce. Wiadomo. Generalna dla nas interesująca różnica jest taka, że RMI to jest 9 pinów, MI to jest 17. No i to odpowiednio wymaga skonfigurowania większej ilości pinów, tu mamy mniej. Konfiguracja w mikrokontrolerze jest naprawdę niewiele się różni. Można sobie samodzielnie doczytać. Dla nas jest tylko ważne to, że tu mam 9 pinów, a tu 17 i jest to generalnie co innego. Mamy wtedy też inne układy warstwy fizycznej. Mamy też tu slajd o bibliotece LWIP, czyli Lightweight TCP/IP. Jest to powszechnie stosowany otwarty stos TCP/IP, zaprojektowany dla systemów budowanych. Został pierwotnie opracowany przez Adama Dankelsa w Szwedzkim Instytucie Informatyki i obecnie jest rozwijany i wspierany przez programistów z całego świata. Tak, no i generalnie naprawdę LWIP jest używany niemalże wszędzie. W ESP też, w Arduino, w jakichś tam implementacjach z tego co wiem. Także jest go naprawdę dużo wszędzie, więc warto się nauczyć, jeżeli ktoś ma motywację. No i cechy tego stosu, tak, zawiera protokół internetu, mamy ten protokół danych kontroli, czyli do utrzymania sieci i debugowania. To już zostało omówione. No, warstwę transportową, warstwę aplikacji, mamy wsparcie m.in. dla HTTP, SNMP, czyli Simple Network Management Protocol, na przykład do wysyłania tych maili, protokół dynamicznego konfigurowania hostów, MQTT i jeszcze nieco więcej, także to jest tylko takie wybrane, żeby zaprezentować tego możliwości. Oczywiście wszystko jest dostępne w dokumentacji. No i mamy też tu widoczną warstwę łącza, czyli też tak kilka szczegółów. Powiedzmy dwa zdania na temat struktury PBUF, ponieważ uważam, że zrozumienie, czym jest ta struktura, jest bardzo ważne, aby rozumieć podstawy biblioteki LWIP. Czyli jest to taka struktura, która zawiera jakby bufor payload, bufor z danymi. Składa się ona z takich pól jak next, właśnie payload, load, totalate, flags. Zawiera tutaj też właśnie jakby TCP header i TCP, znaczy header dla IP i dla TCP, ale tu wskaźnik payload wskazuje już bezpośrednio na nasze dane w tym buforze. Tak, no i za pomocą tego wskaźnika next możemy tworzyć swego rodzaju tu łańcuch tych struktur. Tak. I to jest wykorzystywane do tego, że biblioteka tworzy takie łańcuchy danych. Jest to prawdopodobnie lepsze do zarządzania w przypadku, gdy korzysta właśnie ze sterty, bo te łańcuchy, czy też struktury są alokowane dynamicznie. No i to jest właśnie do doczytania. Ważna jest tutaj też informacja, którą napisałem. Składowa total_len zawiera całkowitą długość pakietu, czyli sumę długości wszystkich buforów w łańcuchu. Ostatnia struktura w łańcuchu ma równe wartości tych składowych, czyli tej składowej len i total_len. Jest to jedyny poprawny sposób rozpoznawania końca łańcucha buforów.
tak? Czyli w tym przypadku rozpatrzmy taką bardzo prostą funkcję. Nie wiem, czy ona działa, czy ona jest poprawna, ale jest tylko takim przykładem. Więc w tym przypadku mamy tutaj właśnie taką pętlę for, tak? No i przepisujemy do bufora C nasze payload, bo na przykład otrzymaliśmy tutaj wskaźnik na strukturę pbuff, tak? No i wędrujemy sobie po tych strukturach pbuff, przechodząc do następnych pól w tym miejscu do momentu, gdy nasze plen nie będzie równe z p total len. No i to jest taki sposób na rozpoznanie właśnie końca pakietu. Inną opcją jest jeszcze z tego, co ja widziałem, no to na przykład możemy patrzeć, czy nasze pole next nie jest nulem. Jest to moim zdaniem też poprawne rozwiązanie, jednak to rozwiązanie, które ja tu przedstawiłem, jest nieco lepsze. To jak woli, pełna dowolność. Ale to jest moim zdaniem jedyny poprawny sposób rozpoznania końca łańcucha buforów. Jest jeszcze struktura Native Interface. Służy do opisania naszego interfejsu i jego parametrów wewnątrz biblioteki. No, składa się ona tutaj z widocznych pól. Nie jest tu nic ważnego, każde pole jest moim zdaniem opisane, czyli zawiera pole takie jak next, czyli następny interfejs. Biblioteka może obsługiwać kilka interfejsów, zawiera tu nazwę interfejsu, czyli jakiś tam wyróżnik, na przykład ST, CL, czy co tam sobie zdefiniujemy, zawiera także pole jak adres IP, netmaskę i gateway. Ona też zawiera wewnątrz siebie tak naprawdę nieco więcej pól, ale to nie jest ważne. Generalnie ważne jest dla nas tylko to, że służy do opisania interfejsu i zawiera właśnie takie funkcje jak dane wejściowe i wyjściowe. Czyli tu przekazujemy wskaźniki. Do tej funkcji należy też przywiązać. No i tu na tym etapie takiej części teoretycznej myślę, że to jest wszystko na temat biblioteki LWIP. Później jak będzie coś więcej trzeba, to mam nadzieję, że dopowiem przy okazji implementacji sterownika, czy też praktycznej strony internetowej, bo no tak jak mówię, nie wiem, czy tu jest coś ważnego na tym etapie, więcej do powiedzenia. Myślę, że to, co chciałem tu powiedzieć na tym etapie, to dopowiedziałem. Bazowy sterownik Ethernetu. Podczas implementacji sterownika będziemy bazować na sterowniku udostępnionym przez ST. Można go pobrać pod tym linkiem. Jest to nieco starsza implementacja udostępniona jeszcze przed powstaniem biblioteki HAL. No i tu też taka moja rada, na przykład podobnie do w przypadku USB, czy ogólnie uogólniając, jeżeli chcemy zrobić implementację jakiegoś swojego sterownika lub dobrze poznać, polecam się wzorować na starszych implementacjach od ST, czyli bibliotekach SPL Serial Peripheral Library. HAL jest trochę, moim zdaniem, przesadnie przekombinowany, jest tam ok, jest fajnie zrobiony może, ale no jakby ma duży narzut kodu. Kodu jest zdecydowanie za dużo do nauki. Da się tam zrozumieć, ja tylko też już tam nieco rozumiem, wiadomo, jak tam go się wgryzam, ale to, że nie o to chodzi, żeby sobie życie trudne, należy sobie życie możliwie ułatwiać. No i ostatnim krokiem tej prezentacji, no to jednak przejdźmy już teraz do kodu, czyli właśnie poznajmy implementację sterownika, zintegrujmy bibliotekę LWIP, uruchommy prostą stronę internetową korzystając z biblioteki LWIP. Mam nadzieję, że jesteś ciekawy, jak to zrobię. Od razu powiem, że tak, będę korzystał z programu Make oraz z kompilatora oraz programu OpenOCD, więc nie będę korzystał z STM32 Cube IDE, także taka ciekawostka. No i dobrze, tu zacząłem już tworzyć taki katalog. Zebrałem tu właśnie tą prezentację, którą omawialiśmy. Zostawię ją sobie na razie jednak otwartą. W tym katalogu będę chciał umieścić cały kod. W tej chwili nie ma tu jeszcze kompletnie nic. Wszystkie katalogi są puste, sterowniki, middlewares, nie ma nic. To byłby source code. Tu mamy dokumenty. Pobrałem już ten przykładowy kod źródłowy, czyli ten od ST, który był w prezentacji tutaj. Może pokażę, w jaki sposób to robiłem. Czyli po włączeniu tego linku klikamy po prostu na Get Latest, Accept, należy się zalogować. No i widzimy, że pobranie się rozpoczęło i ten pakiet wypakowałem sobie właśnie tutaj. Uznałem to jako dokument, czyli jakiś wzorzec, docs. Następnie potrzebujemy do użytego mikrokontrolera wszelkie dokumentacje. To mamy płytkę. Tutaj ją zakupiłem. O, mam. Otwórzmy
W tym przypadku pobierzmy sobie od producenta, pobierzmy sobie do procesora odpowiednie dokumentacje. Będziemy potrzebować specyfikację, reference manual i programming manual. Te 3 pliki, czyli to są do mikrokontrolera. Tu mamy, może napiszmy to, no ja zresztą reference manual, programming manual i to jest, może nam było dopisać datasheet. Warto byłoby jeszcze wziąć sobie dokumentację płytki, może się przydać, czyli w tym przypadku będzie to może też user manual, nie zaszkodzi pobrać oprócz tego schematu, czyli tego pakietu. Skopiujmy to też w to samo miejsce. Jak już wspomniałem, potrzebujemy jeszcze dokumentacji naszego interfejsu 8742A, czyli tego warstwy fizycznej, kontrolera warstwy fizycznej. O. No dobrze, może ze strony producenta będzie coś dostępne. No i tu możemy sobie pobrać właśnie, zapiszmy też to w odpowiednim miejscu. Ok, myślę, że już wszystkie dokumentacje mamy lokalnie w katalogu naszego kodu źródłowego. Dodajmy jeszcze jedynie link do tego LAN 8742. Ok, więc brakuje nam teraz jeszcze biblioteki LWIP. Tak, pobierzmy sobie bibliotekę LWIP. Tu gdzieś ją mamy. Tu mamy jakiś release. Weźmy najnowszy, a co? Tu mamy to. O, i już mamy bibliotekę LWIP pobraną. Jakąś stable w wersji 2.1.3. Dobra, mieć nadzieję, że zadziała. W tym przypadku wrzucimy ją w source code i w middlewares. Tak sobie wymyśliłem. Myślę, że to jest dobre dla niej miejsce. LWIP. Nazwijmy ją tak. Tu mamy źródła. Z kolei po wejściu tutaj do doc możemy wygenerować sobie dokumentację do Oxygena, wywołując ten link generate.bat. Spróbujmy to zrobić. Oczywiście, żeby to było w ogóle możliwe, musiałem zainstalować sobie wcześniej Doxygena, tak? Czyli w tym katalogu zainstalowałem sobie Doxygena, tu i tu jest ten bin. No i wiadomo, dodałem go do zmiennych środowiskowych, dzięki temu z poziomu konsoli możemy go bezpośrednio zawsze wywołać, bez konieczności odwoływania się do ścieżki bezpośrednio. No i dobrze, no to wywołajmy to poleconko generate.bat. Miejmy nadzieję, że wszystko nam się wygeneruje poprawnie i będziemy mieli pełną dokumentację doksygenową. Biblioteki. Mamy jakiś komunikat finished. Wróćmy tu. Output. Mamy index.html. Teraz zatem mamy to lokalnie. Spróbujmy to skopiować do naszych dokumentacji, żebyśmy nie musieli wchodzić gdzieś głęboko w bibliotekę. Jak to nazwać? To jest w jakimś sensie dokumentacja. No i teraz, gdy klikamy tylko indeks, już nam się od razu otwiera. Możemy sobie przyglądać dokumentację doksygenową. Więc to by było to. Fajnie. To mamy już wszystko. Teraz generalnie nieco o środowisku programistycznym, tak? No bo tu mamy to. Teraz tu w tym katalogu, znaczy może... Tu mamy ten katalog, który tworzyliśmy. Teraz tak, jak kliknę, może też jeszcze nie tak, CMD, zmienne środowiskowe konta. Tu w tych zmiennych środowiskowych konta, czyli de facto zainstalowałem sobie takie programiki jak właśnie Make, OpenOCD, tu mamy też kompilator, tu mamy toolchain od ARMA, czyli ten kompilator ARMA. No i teraz dodałem lokalizację tych katalogów bin, czyli w tym przypadku dla ARMA, tak, dla, no nie wiem, dla Make'a i dla OpenOCD, czy też tu dla GCC desktopowego, czy też dla Doxygena właśnie. No i teraz mogę z poziomu konsoli wywoływać sobie te komendy.
No i tak samo tu. I bez podawania jakby ścieżki, nie? Tak samo będzie z GCC. I to jest, myślę, że zrozumiałe. Teraz taka informacja, że tu w katalogu Tools wrzuciłem dosyć sporo narzędzi, czyli na przykład instalkę już do VS Code'a, tu do Wiresharka, o tym tam później, do OpenOCD, do Make'a, do Herculesa, czy też do Doxygena, Advanced IP Scanner, czy tutaj jest taki programik do DHCP, to o nim też później. No i to by było, co chodzi o narzędzia. Teraz wiadomo, do programowania, żeby było mi łatwiej przeglądać kod i go pisać, korzystam z VS Code'a. W tym celu można go zainstalować. Ważne jest, żeby zaznaczyć opcję, która nam pozwoli kliknąć Open with VS Code. To jest dużo łatwiejsze. Aha, jeszcze zapomniałbym. Oprócz tego zainstalowałem sobie Gita w tej lokalizacji i tak samo on jest automatycznie dodany do zmiennych środowiskowych lub systemowych. To się dodaje podczas instalacji. Pobranie Gita to jest też wybranie, wpisanie w Google, zapytanie i pobranie. No, zainstalowanie, to już tam nie będę mówił. No dobrze, spróbujmy odszukać to tak samo w zmiennych systemowych. O, widzimy, że tu jest widoczny w tym przypadku Git zmiennych systemu. Utworzył się on podczas instalacji, ta zmienna środowiskowa systemowa. Dobrze, więc mamy też Gita. No i teraz, ok, może otworzę już od razu VS Code'a, żeby też już był od razu VS Code. Otwieram teraz sobie VS Code'a i już jestem w tym katalogu. Makefile na razie jest pusty, widzimy tutaj nasz kod źródłowy, widzimy tu naszą dokumentację, możemy to przeglądać w ten sposób. Mogę też od razu przeglądać PDF-y, jeżeli zainstaluję sobie odpowiednie rozszerzenie. Natomiast z ważniejszych rozszerzeń musimy zainstalować sobie to rozszerzenie oraz Cortex Debug. Czy jeszcze jakieś polecę? Jeszcze oczywiście ten Trailing Spaces, czyli żeby nam podświetlało jakieś nieistniejące, znaczy puste spacje. No i to, co chodzi o najważniejsze rzeczy, no tak naprawdę C++ i Cortex Debug na start nam wystarczy. Możemy też sobie zainstalować coś do PDF-ów, jak powiedziałem, czyli na przykład PDF-y, VS Code PDF, wtedy bezpośrednio w VS Code moglibyśmy przeglądać sobie pliki PDF. Dobrze. Tylko teraz się zastanawiam, czy taka struktura plików jest dla mnie odpowiednia. Myślę, że właśnie nie. I w tym momencie to przerobię. To mi ułatwi jednak pracę, jeżeli będę miał, to prawda, będę miał tu więcej plików, co może być nieco mieszające, ale to mi też znacząco utrudni. To podejście będzie jednak lepsze. Dodajmy też plik readme od razu i uruchomię teraz konsolę terminal, nie? Czyli można zrobić to w ten sposób. I teraz chcemy zapisać nasz stan repozytorium. Teraz kropką dodam wszystkie pliki do repozytorium. No jest tego z pewnością sporo. Stworzę tego commita init repository state, tak, czyli mamy coś takiego. No i mamy taką widoczną w tej chwili strukturę plików. Tu umieścimy aplikację, tu będzie jakaś potencjalna konfiguracja, tu mamy nasze docsy, tu umieścimy drivery, tu mamy middlewares, w tym przypadku jest na razie umieszczona tylko biblioteka LWIP, tu mamy jakieś tam użyte potencjalnie narzędzia. No może troszeczkę za dużo tego tu powrzucałem, no ale nie zaszkodzi, jasność to jasność. Tu mamy tą prezentację, którą użyłem na początku do omówienia jakiegoś wstępu teoretycznego. No i tu mamy makefile. Tu już jest od razu startup do mikrokontrolera, który chcemy użyć. Jest to de facto skopiowany startup z ODST. Nie będę już pokazywał gdzie, no chociaż mógłbym pokazać, jak już tak szczegółowo wszystko pokazuję, to zaraz pokażę, oraz skrypt linkera. Znaczy, skopiowany. W sumie nie będę pokazywał, bo to można utworzyć na podstawie jakiejś wiedzy wstecznej, czyli analizując dokumentację, a dokumentację oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do tego już są pobrane, więc nie będę pokazywał, skąd to pobrać. Ale jest oczywiście do odszukania, jak sobie pobierzemy jakikolwiek przykład, czy to cube'owy,
tak, i uruchomimy sobie aplikację dla tego mikrokontrolera, jakikolwiek example, no to będziemy mieli. Może jedynie dodać stronę z przykładami, to myślę, że będzie fair. No i dodaliśmy, tak. Tu możemy znaleźć sobie przykłady, jeżeli ktoś nie chce pisać na przykład startupu i linkera od zera, no to można się tym wspomóc. Więc to by było na tyle, mamy taką strukturę plików. I już to jest, tak uważam, pewien etap zamknięty. Teraz bym jeszcze skonfigurował tu środowisko, żebyśmy byli w stanie debugować, ale zanim to zrobię, to warto byłoby stworzyć jakiś plik main, który tam sobie nazwiemy, że nie przyjmuje argumentów, tak. No i tu dajmy tylko while 1. No i teraz jeszcze bym chciał to debugować. Generalnie o debugowaniu i konfiguracji tutaj środowiska VS Code można się podeprzeć. No i tutaj jest wideo Maćka Gajdzicy na ten temat, czyli konfiguracja VS Code do pracy z STM. Ja z kolei również przygotowywałem jakieś wideo, jednak no, wyszło mi to lepiej lub gorzej. To jest do tego, jak skonfigurować, żeby też debugować. Ja też coś pokazywałem, także tu też zostawię odpowiedni link. No i też omawiałem to odrobinę przy okazji pisania RTOS-a, tak, no to też mówiłem o sporo takich niskopoziomowych zależności, tłumaczyłem, generalnie znaczy mam na myśli, tłumaczyłem sporo takich niskopoziomowych zależności oraz też mniej więcej o plikach startupu, linkera i sporo niskopoziomowych ciekawostek. No to tak ogólnikowo, żebyś tu widz wiedział, co się będzie działo, bo będę tu tworzył za chwilę makefile i będę to troszeczkę przyspieszał, bo nie sposób omówić tu wszystkiego dużą szczegółowością. Ok, więc tutaj poza wideo, korzystając z QPMX, przygotowałem sobie taką konfigurację PLL-ki, tak, czyli wiem, że mam MCU z ST-Linka o częstotliwości 8 MHz, no i później to przelatuję, mamy PLL tu 4, 202, wiadomo, PLL CRK, tu 200 i odpowiednie konfiguracje, więc teraz to trzeba by było przełożyć do pętli PLL. W tym celu przygotowałem taki plik, no i w tym pliku umieściłem konfigurację pętli PLL do widocznych opcji tutaj na tym drzewku. To jest wiadomo, wszystko w dokumentacjach opisane w rozdziale, w reference manualu, w rozdziale RCC oraz ewentualnie w rozdziale flashowym, co chodzi o dostęp do pamięci, czyli mam tu na myśli opóźnienie w dostępie do pamięci. To jest, myślę, taka podstawowa konfiguracja, czyli ustawienie pętli PLL. To się tak nawet nie wgryzałem, szczerze, coś pokopiowałem na szybko, udało mi się to skonfigurować po łebkach. Później tutaj GPIO sobie zrobiłem, to też skopiowałem z jakiejś mojej starej implementacji, więc sobie nie przypominałem tego bezpośrednio. To jest chyba coś na bazie HALA, GPIO init, tak, tutaj oprócz tego mamy toggle pin, pin set, pin reset oraz let config, tego to sorry, to jest jakieś stare, nie potrzebujemy tego, no i interfejs, który udostępniamy jest widoczny tutaj, tego już też nie potrzebujemy. Tak, także to jest GPIO, to taka prosta funkcja, bardzo podobna do HALA. Mamy tutaj strukturę konfiguracyjną, pin, mode, pull, alternate. No i dla przykładu, jak tu zdefiniowałem sobie plik, to widzimy, że tu mamy ten typ, pull, no pull, frequency high, tak, to jest konfiguracja. No i w tym przypadku skonfigurowałem sobie piny diod zielonej i niebieskiej, co jest z kolei możliwe do odnalezienia w dokumentacji płyty lub można coś tam w QBMX-ie zaobserwować, jak wybierzemy default configuration dla boarda. Ok, to by było tak o tyle. Co chodzi też o GPIO, co zrobiłem, to jest system. Skonfigurowałem też UART tak, żeby tam coś było. No i tu mamy ten plik main, czyli konfiguruję LEDy, PLL, Systika też skonfigurowałem na 1 milisekundę. To jest już tak zwane, że to nie jest tematem wideo, więc to jest taki też licznik. No i oczywiście nadawanie na UARTzie. No i tu dla przykładu możemy sobie odpalić, coś tam wysłać i mignąć diodą. No i wpisuję make, za chwilę powiem, co zrobiłem, że to tak działa. Tak, uruchamiam teraz puty,
Skonfigurowałem to na 115-200. Mój ten Sterling jest na porcie 11, no i widzimy, że się wyświetla Hello Crazy World. Dobra, no i teraz odpalmy sobie GUI. Tak, co chodzi o debug, skonfigurowałem go widocznie tutaj w sposób. Dodałem tutaj te pliki .vs Code, widzimy co jest tu zrobione. To jest oczywiście, tak jak wspominałem, należy tam obejrzeć sobie wideo Maćka Gajdzicy albo moje. Tu mamy też task, czyli build, tak, widzimy przed launchem jest pre-launch task odpalany ten, to znaczy chodziło mi o to, zrobiłem to, znaczy w tym celu, żeby zawsze jakby debugować aktualny kod, czyli kod przed debugowaniem jest przebudowany i wgrany na mikrokontroler. No wiadomo, urządzenie, plik SVD, tak. No to plik SVD, no to tutaj można sobie pobrać ten plik z kolei, no to też na tych wideo, o których się wspomniałem, czyli dotyczących debugowania, on zawiera tam listę rejestrów procesora. Tu mamy CMSIS Core i CMSIS Device. No i ja tutaj wyrzuciłem praktycznie większość plików, zostawiłem tylko te niezbędne, potrzebne do naszego procesora, czyli te, które się odnoszą do STM-ów F7 oraz do kompilatora, czyli GCC i tutaj do rdzenia. Nie wiem, czy to potrzebne, to MPUARM, ale już mi się nie chciało zaglądać. Także to zostawiłem, więc to jest ten taki najmniejsza możliwa implementacja, co chodzi o CMSIS, znaczy nie implementacja, tylko najmniejsza ilość plików użytych. A CMSIS-a, tak jak mówię, pobrałem sobie stąd. Tu mamy takie tutoriale, skąd został pobrany, tak, no i tu widzimy, że skonfigurowałem ten sterownik do UART-a, do systemu, czyli między innymi też tutaj PLL, no i GPIO. Tyle, nic więcej nie dodawałem. Z kolei tu mamy plik makefile, tak, no bo tu jak w QMX-ie możemy sobie wygenerować projekt pod makefile'a. No i wtedy też, no, niestety nie przyjrzałem się dobrze lokalizacji, no ale tu mamy później takiego makefile'a. No i ja bazując na tym makefile'u zrobiłem tam swojego jakiegoś makefile'a, tak, więc jest on widocznie tutaj. No i tu w tym makefile'u, no to wiadomo, tu mamy target flash dałem jako pierwszy, czyli żeby się też gdzieś tam nie pomylić, zawsze, każdym razem jak wywołam samą make, no to automatycznie mam przebudowanie i flashowanie. Usunę jeszcze raz. No i make jest wywoływany korzystając z kompilatora, kompiluje wszystkie pliki, następnie je linkuje, a w ostatnim punkcie, czyli tutaj za pomocą OpenOCD płytka jest flashowana nowym softem. Tak, no dioda miga, wszystko tu jest. Tak, no widzimy, tu jest skrypt linkera wskazany, tu są już includy wskazane, ścieżki includów, definy, to jest dla CMSIS-a potrzebne. Może też jeszcze do czegoś, nie wiem, chyba tylko dla CMSIS-a. Tu mamy float, tu mamy FPU, mamy tutaj CPU. No, także to są takie generalnie flagi kompilacji. Później jak mamy tutaj target, no to mamy tu CFlags, tak, tu mamy kompilator i tu buildir, nieważne, nie analizuję, to już mówię, było analizowane wielokrotnie w moich poprzednich wideo, na przykład w tym wideo o RTOS-ie pokazywałem nieco więcej. Dobrze, to myślę, że tu mamy tak ogólnie wszystko. Aha, jeszcze nie pokazałem, że tak, czyli jak wejdziemy sobie tu, to mamy Start Debugging. Można kliknąć tu, można wcisnąć F5. Ja kliknąłem w tej chwili F5 i powinniśmy się zatrzymać tutaj. No i faktycznie jesteśmy tutaj. Teraz możemy sobie coś tam spróbować podejrzeć. Niby może przejdźmy sobie do funkcji tej uartowej. Wejdźmy teraz z kolei do niej i przyjrzyjmy się GPIOD, czy faktycznie nam to działa. GPIOD mod R. Mamy takie wartości. Teraz zauważmy, że 16 bit powinien się nam zmienić. Sprawdźmy. Tak, widzimy, że się zmienił, bo tu mamy wyłącz, a tu mamy włącz, więc się zmieniło. Teraz możemy przejść do AFR, Alternate Function Register High, przypuszczam. I w tym przypadku też nam widzimy, że się wszystko zmienia, więc plik SVD mamy też poprawny. Jeszcze tu dopowiem, że no na płycie jest chyba Sterling w wersji drugiej, czyli Sterling V2. Jeżeli coś jest nie tak, na przykład z flashowaniem, to należy sprawdzić, czy faktycznie mamy poprawnie wykrytego Sterlinga. No i to możemy zrobić tutaj. No i jeżeli nie, no to należy po prostu pobrać z internetu sobie sterownik Sterling V2, czyli na przykład pisać Sterling Driver
w Google czy coś takiego, albo zainstalować sobie właśnie po prostu SM32 Cube IDE, czy też SM32 Cube Programmer i wtedy automatycznie nam się to powinno zainstalować i już SMIC powinien poprawnie działać. Zatem no mówię, środowisko mamy gotowe. Możemy teraz rozpocząć sobie spokojnie implementację sterownika Ethernetu. Zapiszmy jeszcze sobie na tym etapie stan repozytorium, tak, czyli zróbmy sobie coś takiego. Ok, no i w tej chwili już mamy fajniutko 2 komitki z zapisanym obecnym stanem. Możemy sobie zawsze podejrzeć, co zostało zrobione na tym etapie. Małe zamieszanie. W międzyczasie dodamy wsparcie dla biblioteki DLT Micro-C, aby umożliwić wysyłanie logów DLT i wygodniej wyświetlać w programie DLT Viewer. Zrobiłem to po to, aby wysyłać logi wysoce wydajnie, m.in. poprzez mechanizm kolejkowania. Link do wideo na temat programu DLT Viewer i logów DLT jest dostępny w tym pliku. W widocznym oknie DLT Viewera widzimy odpowiednie filtry, które nam umożliwiają łatwe rozróżnienie logów za pomocą znaczników. Tak jak wspomniałem, wspomniany mechanizm kolejkowania umożliwia nam wysoce wysyłać szybko logi. Naprawdę polecam obejrzeć wspomniane wideo, ponieważ użyte narzędzie do wyświetlania logów oraz użyty mechanizm jest naprawdę ciekawy i wysoce wydajny. Pozwoliłem sobie wykonać to w ten sposób, ponieważ nie jest to tematem wideo, natomiast co dokładnie zostało zrobione jest widoczne w tym komicie. Oprócz zmian bezpośrednio w sterowniku UART została oczywiście dodana biblioteka DLT oraz nieco zmian w plikach dotyczących dokumentacji. Poza tym nie zostało zmienione nic. Dodałem jeszcze w folderze Tools instalator oraz release i linki do programu DLT Viewer. To jest dobry moment, żeby przejść teraz do dokumentacji mikrokontrolera i przeczytać sobie rozdział dotyczący Ethernetu, zanim zaczniemy programować lub tworzyć sterownik Ethernetu. Może to zająć nieco czasu. Jak już wspomniałem, jest to około 120 stron. Mi to nieco zajęło. Nie jest to procesem łatwym. Jednak jeżeli chcemy to zrozumieć samodzielnie i wiedzieć, co tu się dzieje, polecam to przeczytać. Ja będę tylko tłumaczył takie najważniejsze lub wybrane aspekty w trakcie tego wideo. Podczas czytania tej dokumentacji warto się wspomóc chociażby tym artykułem na Wikipedii lub tą stronką. Ok, zacznijmy sobie od pinów, możemy je odnaleźć tutaj. Z kolei w dokumentacji znalazłem odpowiednie piny, że jest to Alternate Function 11, tak. Więc przeszedłem już na tym etapie bezpośrednio do zaprogramowania lub utworzenia funkcji pozwalającej lub konfigurującej GPIO oraz zegary dla modułu Ethernetu, więc generalnie mam już tą funkcję gotową. Utwórzmy sobie tylko. Mam w tym przypadku taką funkcję. To bardzo prosta funkcja, złożona ze struktur, tak, czyli zainicjalizowałem tutaj piny oraz zegary dla modułu Ethernetu. To było najprostsze zadanie. W następnym kroku zdefiniowałem sobie funkcję piszącą do naszego układu fizycznego, czyli układu phi, oraz bardzo podobną funkcję czytającą. Zatem za pomocą tych dwóch funkcji możemy modyfikować i odczytywać wartości rejestrów naszego transceivera, więc możemy konfigurować rejestry konfiguracyjne lub odczytywać rejestry statusowe, modyfikować rejestry kontrolne. To miałem na myśli, tu na przykład możemy sprawdzić, czy mamy podłączony przewód, czy też nie, to jest taki. No i te funkcje wykorzystują w zasadzie dwa rejestry, tak, czyli rejestr danych oraz rejestr adresu zarządzający cyklami do zewnętrznego układu fizycznego przez interfejs zarządzający, tak. Generalnie może przeczytajmy na początek, jakie tu mamy bity, tak, czyli mamy adres oczywiście naszego układu, mamy numer rejestru, zakres zegara, no i definicję, czy to jest odczyt, czy zapis oraz flagę zajętości. Z kolei poniżej mamy rejestr danych, zawiera on odczytane dane lub dane, które chcemy zapisać. Z kolei opis samej ramki jest oczywiście do odszukania tutaj. Tu mamy zdefiniowaną ramkę, w jaki sposób to wygląda. Podobnie możemy znaleźć taką informację w dokumentacji układu pchy. No i to by było tyle na temat tych dwóch funkcji. One są stosunkowo również bardzo proste. Dajmy jeszcze przy tej okazji użyte definicje.
początek to nam wystarczy. To, co użyliśmy, jest już zdefiniowane w pliku nagłówkowym, natomiast tu dodajmy brakujące definicje dotyczące długości odczytu. Potrzebujemy jeszcze statusu w tym przypadku. Zatem ten typ możemy zdefiniować w następujący sposób. Myślę, że to w tym temacie wszystko. Możemy zająć się kolejnymi funkcjami. Dopiszmy więc sobie stan repozytorium. OK, myślę, że można dodać wszystko. OK, więc już mamy kilka commitów nazbieranych. Teraz jak wrócimy sobie do dokumentacji, widzimy tu, że Mac i generalnie DMA jest dosyć rozdzielone w samej nawet dokumentacji. Natomiast tu też w sterowniku ODST struktura konfiguracyjna Mac i DMA jest połączona. Jest to duża struktura generalnie opisująca inicjalizację Ethernetu, więc użyjmy sobie tej struktury, już nie będę tego rozdzielał. Może to nie jest złe podejście, chociaż mi się do końca nie podoba. Jednak no ok, tu mamy dane dotyczące Mac, z kolei tu mamy dane dotyczące DMA, jesteśmy w stanie się tym dość szybko poruszać. Mamy taką gigastrukturę na blisko 170 linijek, ale to nic. Weźmy też od razu całą funkcję Ethernet init, przeróbmy ją tylko odpowiednio, żeby działała z naszą płytką. Do dzieła. Troszeczkę ja tu poupraszczam i za chwilę wracam. Żeby uniknąć nadmiernej zabawy, dodajmy już od razu większość definicji. Z kolei z bibliotek HAL możemy podkreślić nieco rejestrów dotyczących samego naszego układu LAN, żeby już też tego samodzielnie nie musieć definiować, więc to też zróbmy. No jeszcze kilka definicji można podkraść, OK. Tego już nie będziemy podkradać. Dodajmy jeszcze te kilka pomocniczych definicji, żeby już mieć raczej komplet. OK. Myślę, że ogólnikowo tą funkcję mamy skonfigurowaną, znaczy zmodyfikowaną na podstawie tu sterownika z biblioteki SPL. Więc teraz możemy przejść do krótkiej analizy i ewentualnie aktualizacji tej funkcji. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w międzyczasie dodałem taką definicję definiującą prędkość rdzenia. Dodam ją też tutaj do pliku nagłówkowego. Jednak trzeba pamiętać, że to jest prędkość rdzenia skonfigurowana przez pętlę PLL. Jest to dosyć ważne, żeby pamiętać o tym ustawieniu i skonfigurować to zgodnie z prędkością rdzenia, czy też szyn tych AHB. OK, więc to jest ta nasza definicja i ona jest użyta właśnie tutaj do zdefiniowania tego HCLK, które jest później używane, żeby odpowiednio skonfigurować reset MAC-MIR, tak, czyli jak patrzyliśmy, bo ten zegar tej naszej stacji zarządzającej tym układem fizycznym nie może tam przekraczać określonej prędkości dokumentacji. Może sprawdźmy. Jak widzimy tutaj w rozdziale dotyczącym naszej stacji zarządzającej układem fizycznym nie może przekraczać 2,5 MHz. Zatem sprawdźmy, tu mamy divider 102 zdefiniowany w odpowiedni sposób, to jest tam już w tym SIS-ie. No i jeżeli wiadomo, podzielimy sobie, mamy nieco poniżej 2 MHz, więc jest to zdecydowanie mniej jak 2 MHz. Wszystko powinno działać poprawnie. Do przypomnienia otwórzmy sobie ten rejestr też. Tak, czyli tu widzimy, że definiujemy sobie częstotliwość, z jaką jest taktowany nasz układ, czy też nasza szyna, ta AHB. To jest taki dzielnik w pewnym sensie, tylko jest to nieco
dość kiepsko opisane. Zauważmy, że już na tym etapie tak naprawdę nie jest nic robione. Przypuszczalnie załóżmy, że skonfigurowaliśmy tylko odpowiednio piny GPIO i Ethernet Init. Już jesteśmy w stanie tak naprawdę po podzieleniu odpowiednio tego dzielnika zegara już coś pisać, jak i czytać z naszego układu fizycznego, więc tak naprawdę możemy sprawdzić, czy nasz kabel jest podłączony, czy też odłączony, czy proces autonegocjacji prędkości przebiegł poprawnie, czy niepoprawnie. Zatem za chwilę dodamy odpowiednie makra debugowe, jednak przypomnijmy sobie i zapoznajmy się, o co chodzi z automatyczną negocjacją. Aby dowiedzieć się nieco więcej na temat procesu autonegocjacji, w pierwszej kolejności otworzyłem dokumentację naszego układu fizycznego LAN, no i tu przeczytałem nieco rzeczy, no i generalnie tu jest tylko tak naprawdę odniesienie do standardu. Jest też króciutki opis, jednak no, korzystając z Google, otworzymy sobie tą stronkę i tu jest angielska Wikipedia i to jest w mojej ocenie najlepiej opisane, tak? Czyli generalnie każde urządzenie podłączone przez Ethernet powinno wysyłać taki heartbeat, że hej, żyje. No i to jest nazywane Link Test Pulse lub Normal Link Pulse i jakby no bazując na tym, bo to było użyte w tym standardzie, żeby wykrywać obecność urządzenia podłączonego do innego. No a urządzenia wysokiej szybkości zmodyfikowały nieco te sygnały i też wysyłają je co 16 milisekund, jednak są to takie 17 do 32 pulsów. No i to jest nawet opisana w pewnym sensie taka ramka. Tak, no i to tak by było króciutko na ten temat. No, proces też negocjacji, no to nie jest tematem tego wideo, nie jest też mi dobrze znany, jednak chciałem tutaj dla zdania na ten temat powiedzieć. Myślę, że to tak wystarczy. Jest to temat do samodzielnego zapoznania. Jak ktoś chce dobrze zrozumieć sterowniki Ethernetu oraz generalnie niskopoziomowe zależności w Ethernecie. Także tu już myślę, że możemy przejść dalej, więc w tej funkcji sobie resetowaliśmy nasz układ FAI. W następnej kolejności sprawdzamy, czy w inicjalizacji nie mieliśmy wyłączone autonegocjacji. Jeżeli mieliśmy, no to odczytujemy sobie to, co wynegocjował nasz układ fizyczny oraz przepisujemy to w następnych krokach do odpowiednich pól w naszej strukturze inicjalizacyjnej. No i to jest bardzo prosty kod do samodzielnego zapoznania. Nie ma potrzeby, żebym tu w to wnikał. Natomiast jeżeli proces autonegocjacji był wyłączony, to przypisujemy, które zdefiniowaliśmy sobie podczas inicjalizacji, tak? Więc tu wpisujemy te wartości do rejestru konfiguracyjnego. No my będziemy korzystać co prawda z autonegocjacji, jest to logiczne, w nowych sprzętach korzysta się z procesu autonegocjacji oraz generalnie wynalazków, pomysłów projektantów. Tak, no tu mamy taki domyślny przypadek, jeżeli proces negocjacji z jakiegoś powodu się nie udał, czy na przykład mamy faila, no to za automatu założymy, że mamy ten tryb full duplex, taką prędkość. Nie wiem, czy to jest dobre, ale tak zostało założone w sterowniku ADST. No i następnie konfigurujemy sobie układ MAC. Rejestry, jakie konfigurujemy dla układu MAC, czyli Media Access Controller, są bardzo proste. Tu nie będę się nad tym rozwodził. Samodzielnie widzu możesz to zrobić. Zatem mamy na myśli tutaj te rejestry dotyczące układu MAC, te rejestry około 25 stron. Co nieco też trzeba było się odnieść do innych rozdziałów, żeby zrozumieć, o co chodzi też w przerwaniach. Tak, czyli odnosimy się na przykład czy tutaj, czy tu widzimy przerwania dotyczące DMA, to DMA za chwilkę. No i już no, trzeba to poczytać samodzielnie. Nie uważam, żeby była potrzeba analizowania tego na wideo. Nie było tu nic trudnego, więc no, o niczym nie mówię, jest to stosunkowo prosty rozdział. Następnie inicjalizujemy wszelkie rejestry dotyczące DMA. To jest też stosunkowo proste, ale spróbujmy przejrzeć wspólnie rozdział dotyczący DMA. Można sobie coś też samodzielnie poczytać, natomiast rzeczy ważniejszych, no to wiadomo, należy zbudować taką strukturę łańcuchową, tak, czyli generalnie takie deskryptory, bo tutaj w Ethernecie mamy coś takiego, że w DMA korzysta z pewnego opisu, takich struktur opisowych pamięci, tak, no i generalnie ona automatycznie jest w stanie kopiować dane do tych buforów odbiorczych na podstawie deskryptorów. Generalnie, gdy tylko DMA wie, że ma jakieś dostępne deskryptory, czyli nie są one własnością CPU, bo tam jest taka flaga, no to automatycznie kopiuje te dane sobie do
do tych buforów, które są opisane takim łańcuchem na przykład lub takim pierścieniem. Precyzujmy sobie jedną rzecz tu w przypadku struktury pierścieniowej. Ona może być nieco lepsza lub gorsza, nie wiem kiedy jej tak naprawdę użyć. Natomiast my będziemy używać tej struktury łańcuchowej. No i tu w przypadku tej struktury pierścieniowej ważna jest informacja na temat tego bitu. Descriptor skip length. Nie mogłem znaleźć, w jaki sposób jest to budowane, no ale generalnie to jest tak, że jest deskryptor, mam pewną ilość miejsca w pamięci i później jest następny. I one muszą być po kolei jakby ułożone w pamięci. I to zrozumiałem dopiero jak przeczytałem sobie informacje na temat tego bitu. Także chciałem to o tym powiedzieć, bo to było takie dość trudne do odszukania. Cóż można powiedzieć? No może otwórzmy ten fajny rysuneczek. Moim zdaniem to jest najlepiej opisane. Czyli generalnie, gdy wysyłamy komendę, że chcemy coś wysłać, no to ono DMA po prostu właśnie zna adres deskryptora lub po prostu pobiera następny, no i kontynuuje opisane tu działania. Czyli jeżeli jest ono ownerem, no to transferuje ten bufor, bo tam pobierzemy sobie odpowiedni bufor, nie? I tak dalej, nie? Jeżeli nadawanie danych się zakończyło, no to oczekujemy na status transmisji. No jeżeli nie ma tu na przykład tego timestampa, tak, no to napiszemy status do rejestru, nie? No i tu nie ma jakichś wielkich tam komplikacji. Z kolei tu mamy deskryptor, który musimy pracowicie wypełnić dla każdego bufora, czy jakby to nazwać, w naszej pamięci. No, może spróbujmy po prostu napisać jakieś funkcje za chwilę, które skonfigurują nam te bufory, łańcuchy buforów nadawczych i odbiorczych. Tak, no a tu sama konfiguracja DMA jest też dosyć prosta. Wypełniamy sobie odpowiednio poszczególne bity do naszych potrzeb i to jest wszystko. Będziemy używać tutaj tych buforów rozszerzonych, no tak było w sterowniku ST, więc już też się jakoś bardzo nie wyłamujmy, chociaż ja to bym wolał ich nie używać i zbudować coś opartego na przerwaniach, jednak no wymagałoby to czasu, a mówię, robię to w wolnym czasie i chciałbym to wideo możliwie szybko skończyć. Ok, to by było tyle, to spróbujmy teraz utworzyć sobie funkcję właśnie tworzącą nasze łańcuchy buforów oraz odbierającą i nadającą nasze dane. No sprawdźmy, w jaki sposób to ST zrobiło i zapoznajmy się. Weźmy na początek funkcję rx descriptor chain init. Wrzucę to sobie może tutaj na Ethernet init. Tak, to jest myślę dobre miejsce. Tak, tutaj brakuje nam tych zmiennych globalnych, znaczy wskaźników globalnych. Ok, tu mamy te tablice tych deskryptorów. Ok, weźmy sobie to. Wrzućmy tutaj. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze tych zmiennych globalnych. Tu spróbujmy sobie to jakoś podpisać. Ok, to myślę, że tu jest zrozumiała po prostu tablica z naszymi tymi deskryptorkami. Dobra, wróćmy sobie do tej funkcji, która nam zainicjuje te buforki nasze odbiorcze. No, znaczy deskryptory. No i tutaj jest zdefiniowany ten typ, który ma 8 słów, tak? Jak pamiętamy od 0 do 7, no i tu mamy tak jakby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no i jest 8 słów. Dobrze, no tu przyjmujemy sobie ten typ, tu mamy rx buffer count, nie? No i zobaczmy, co ta funkcja robi. Cóż dużo mówić, no tworzy nam wspomniany łańcuch buforów. Tu dla przykładu mamy w przykładzie wywołanie rx chain init. Przekazujemy bufor oraz ich liczbę, co jest definicją. Tak więc na przykład 20 buforów sobie tworzymy. No i otwórzmy sobie tą może funkcję jeszcze raz. Tak, z kolei tu mamy, jak widać, tak samo 4 bufory odbiorcze w tym przypadku oraz 4 nadawcze zdefiniowane. No i mamy taką tablicę dwuwymiarową, co jest to proste, nie? Później funkcja ta odwołuje się do odpowiednich miejsc w tym buforze i konfiguruje odpowiednie pola, co jest opisane w
dokumentacji. No jest to bardzo proste, tak? Tutaj wybieramy, że mamy łańcuch właśnie, tutaj wpisujemy rozmiar tego bufora. No nie wiem, no do samodzielnej analizy bardzo prosta funkcja, tak? Więc to mamy chain init, to jest rx chain init, potrzebujemy jeszcze tx chain init, tak? Więc to by było, mamy już dwie funkcje, które nam zainicjują bufory odbiorcze i nadawcze. Bardzo proste dwie funkcje. Spróbujmy teraz, weźmy teraz funkcje, które będą nam odbierać i nadawać dane. Przykładów udostępnionych przez ST możemy jeszcze pobrać sobie funkcję Ethernet Prepared Transmit Descriptors. Jednak ta funkcja już po wstępnej analizie zauważyłem, że ma pewne błędy. Za chwilę o nich powiem, przynajmniej ja tak uważam, że ma pewne błędy. Czy to są błędy, to nie wiem. Wiadomo, podczas wywołania funkcji prepare tx descriptor chain utworzył nam się pewnego rodzaju bufor kołowy, tak? Jednakowoż ta funkcja korzysta, wiadomo, po prostu wysyłamy tylko długość danych, no i piszemy do odpowiedniej liczby tych buforów opisanych tymi deskryptorkami. No i tu między innymi sprawdzamy, tak, czy DMA nie jest właścicielem tego deskryptora. No i to wszystko byłoby fajnie, tak? No i tu jeżeli na przykład frame length jest mniejszy niż wielkość bufora, znaczy większe, no to w tym przypadku obliczamy ilość potrzebnych buforów. Jeżeli jest jeden, no to wszystko jest fajnie i na tym etapie mi się wszystko podoba, bo sprawdziliśmy, czy nie jesteśmy ownerem tego deskryptora. Jeżeli nie, no to do niego sobie napisaliśmy, ustaliliśmy długość ramki i wszystko. I idziemy tu w dół. No i w tym przypadku descriptor to set bierzemy sobie, bo to było pole, które wskazywało, który deskryptor mamy sobie pobrać. No tu mieliśmy ten rejestr tymczasowy. No i później przepisaliśmy ten nasz do tej zmiennej globalnej descriptor to set, bo w tym przypadku widzimy, że tutaj descriptor to set pobraliśmy sobie następny, więc jak mówię, będzie zawsze robiony taki pewien buforek kołowy. No i w tym przypadku wznawiamy właśnie transmisję dokładnie poprzez wpis do tego rejestru wartości 0. Też widocznie to działa w ten sposób. Ale tutaj, jeżeli jest ta pętla, jest moim zdaniem pewien błąd, bo tu nie sprawdzamy, czy DMA nie jest ownerem danego deskryptora, pomimo tego, że iterujemy po kilku tych buforach tutaj, tak? I sobie piszemy do kolejnych buforków. No i tu powinniśmy też sprawdzać, czy DMA nie jest na pewno ownerem, no ale to mówię, działa, to jest już przykład od ST. Nie będę tutaj żadnych kombinacji wytwarzał, bo to by wymagało czasu. Także to jako tylko taka ciekawostka, uwaga, że tu jest taki pewien błąd moim zdaniem. Znajdźmy sobie jeszcze funkcję do odbioru danych. W tym przypadku myślę, że najlepiej będzie z dostępnego przykładu wykorzystać tą funkcję. Ok, zmieńmy jej tylko nazwę. Myślę, że chociaż ta nazwa jest ok. Wiadomo, zwracamy jedynkę, jeśli jakieś ramki odebraliśmy. Teraz jeszcze potrzebujemy, tylko że ta nazwa będzie lepsza. Sprawdźmy jeszcze, czy w ogóle mamy coś. Zróbmy sobie funkcję tutaj naszego statusu. No dobrze, później się ewentualnie zastanowimy. Zatem mamy tutaj taką funkcję get received frame. Ona będzie jednak dobra. Taka nazwa będzie jednak lepsza, a tutaj check frame availability sprawdzamy, czy mamy w ogóle dostępną ramkę. No i w tym przypadku weźmy sobie for frame reception, tak, i to jest dobre. This function check for a frame. No i to podejście mi się podoba. No i tu niestety wymieniamy się za pomocą z tym modułem Ethernet Interface za pomocą zmiennej globalnej, no ale znaczy komunikujemy się, ale już niech tak będzie. Nie będę już tego modyfikował. Zatem mamy tutaj dwie takie pomocnicze funkcje do odbioru i do nadawania danych. Popatrzę jeszcze w moich notatkach, czy jakieś funkcje potrzebujemy. Jeszcze tu w moim przykładzie, w tym co się bawiłem, zanim po prostu jeszcze na takiej funkcji potrzebujemy. Jest to już typowo moja funkcja, która sprawdza, czy mamy dostępny, czy przewód po prostu ethernetowy jest podłączony, tak? Skorzystajmy z opisu, udokumentujmy jakoś tą funkcję. Ok, zatem funkcję getting_state mamy gotową. Będziemy mogli za pomocą niej sprawdzić, czy mamy przewód połączony, czy też nie.
Wstępnie sterownik Ethernetu jest gotowy, natomiast zauważyłem, że niepoprawnie używam tej funkcji, ponieważ ona nam zwraca status, więc należałoby tutaj po prostu zapisać to w ten sposób. Jest to zdecydowanie lepsze podejście moim zdaniem i czytelniejsze. Dodajmy jeszcze teraz te pliki do kompilacji, by sprawdzić, czy nam się to kompiluje, chociaż na pewno się nie kompiluje, i dokonać niezbędnych poprawek. Udało nam się skompilować, mamy jeszcze kilka warningów. Sprawdźmy, czy już teraz nie mamy warningów. Wciąż jakieś są. Udało się. Nie mamy warningów, zatem spróbujmy zapisać nasz sterownik. Natomiast on jeszcze nie jest użyty, więc nie jest linkowany. OK. Znaczy, dodajmy jeszcze eksporty dla naszych funkcji, bo tego nie zrobiłem. It's OK. OK, użyte eksporty mamy już dodane. Z kolei do tych typów odwołamy się może za pomocą externa, ale dodajmy tylko taki komentarz, żeby tam cokolwiek zaznaczyć, że to jest to rozwiązanie też jest dobre. Zaktualizujmy naszego commita, którego niepoprawnie napisaliśmy, więc możemy to zrobić poprzez polecenie amend -edit. OK, świetnie, myślę, że mamy to gotowe. OK, przejdźmy do kompilacji biblioteki LWIP. Tak, no, na razie myślę, że to możemy tak dla rozluźnienia sobie zrobić. Więc w tym przypadku przejdę do naszego makefile'a oraz otworzę bibliotekę LWIP. Jak się przyjrzę tu, to mam tutaj taki pliczek file list. No i tu już mam fajnie, bo już mam listę plików oraz generalnie to, co potrzebuję do kompilacji. Więc no, planuję to sobie po prostu wykorzystać. Dodaję tutaj ten plik make z listą plików. Dodaję też katalogi, do których się odnosi biblioteka podczas inkludów. No i to już niestety musiałem zrobić nieco intuicyjnie, przeglądać tu. Posiłkowałem się jeszcze projektem z CubeMX. Tu mogę powiedzieć, że też można niekiedy coś sobie z niego w ten sposób wyjąć. No i dokładniej sobie wziąłem to z jakiegoś tam przykładowego projektu, no i tu już po przejściu do zakładki tu widziałem, jakie inkludy muszę dodać dla biblioteki LWIP. No i to mniej więcej co sobie wziąłem, no też tam przeglądałem, wiadomo, samodzielnie musiałem dużo rzeczy też się przyjrzeć, no i wiem, że już biblioteka używa tych katalogów podczas inkludów. No i tutaj ten katalog definiuje nam właśnie te inkludy, czyli dla przykładu tu source include LWIP, no i tu mamy jakieś nagłówki. No ok, no to mamy inkludy załatwione, tu dodałem ten makefile dotyczący tych źródeł, więc już źródła mamy sześciutkie z automatu załatwione, tylko że musimy je jeszcze odpowiednio nam tu przepisać lub no dopisać, tak? Czyli zróbmy to sobie w ten sposób, może w tej kolejności, żeby pierwsze nam kompilować aplikację, a na końcu bibliotekę, jak coś się wysypie dzięki temu, to w pierwszej kolejności poleci aplikacja, a nie nasza biblioteka. Mi się wydaje to dość logiczne. No dobrze, to spróbujmy skompilować bibliotekę. Chociaż nie, jeszcze jedną rzecz dodajmy od razu, bo się na pewno nam nie skompiluje.
pliki dotyczące jakby biblioteki, konfiguracji będziemy dodawać sobie w katalogu config. Myślę, że to jest dość dobre miejsce i tu ja dodam taki katalog architecture. No i on jest z przykładów wzięty biblioteki LWIP, ale też i generalnie od tego sobie tu podkradłem. No i on tutaj, tam takie jakieś różne makra są podefiniowane dla RTOS-a, czy tam dla jakich rzeczy. No i tu też typy dla biblioteki LWIP. Więc no to jest taki pewnego rodzaju port do architektury. Dlatego się nazywa arch. Musimy teraz dodać też ten nagłówek do kompilacji, więc to zróbmy. Ja tu posłużę się takim moją nieco dziwną konstrukcją, ponieważ no chcę swobodnie dodawać sobie katalogi i pliki bez modyfikowania już dalej makefile'a w tym katalogu config. Więc to jest zrobione w ten sposób, tak trochę dziwacznie, ale proszę się tym nie przejmować. Tu na przykład za pomocą tej dyrektywy info można sobie wydrukować, co zostało do tego dodane. No dobrze, to dodajmy jeszcze te tutaj config source, które zrobiliśmy, bo to generalnie po prostu zagnieżdżone katalogi nam wyjmujemy za pomocą tego wildcard, też dopasowujemy pasujące wzorce, czyli tutaj tam wszystko i tak dalej. No, to jest dokumentacja Make'a, nieważne. W każdym razie zagnieżdżone wszystkie katalogi, źródła w tych katalogach, include, wszystkie katalogi są dodane. To jest za pomocą tego config source mamy te źródła, no to w tym przypadku wrzućmy to sobie gdzieś za mainem może. O. Ok. Rzecz jasna, to jest jakaś nasza zmienna, więc musimy to zrobić w ten sposób. No i tutaj mamy, chcemy tutaj zrobić nasz katalog do configów, tylko że jakby dodać listę tych katalogów, więc config includes. O, to będzie dobra nazwa. Dopiszmy to sobie tutaj. W przypadku includów nie ma znaczenia chyba kolejność. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż też niekiedy ma do tego, który jest pierwszym używanym. Aha, tak, bo tutaj jest to również zmienną i dodamy to sobie w ten sposób. O, to będzie też dobre. Tak, bo tutaj już wcześniej dopisaliśmy to i dla każdego katalogu. No już. Dobra. Tutaj też za pomocą tej funkcji jakby zrobiliśmy, żeby się nie powtarzały katalogi. No to no okej, możemy też wydrukować sobie tutaj tą informację, co my tutaj mamy, tak żebyśmy widzieli. No i rozpocznijmy kompilację biblioteki. Zobaczymy, czy to już działa, czy jeszcze czegoś brakuje. Tak, w tym przypadku już config arch nam się pojawiło, że taki mamy katalog. No, czegoś nam brakuje. Zgapiłem się i brakuje nam tutaj tych includów, tak, które sobie zdefiniowaliśmy. Tutaj nie dodałem tej zmiennej de facto później do faktycznych includów. Brakuje nam oprócz tego LWI options, tak, które definiuje nam nasze typy. No w tym przypadku też mam już takiego jakiegoś gotowca, możemy go użyć później, jak już będziemy faktycznie korzystać z biblioteki, to sobie omówimy, co tam mamy. Wrzucę to tutaj. Tak samo archiw wrzucę tutaj, żeby wiedzieć, że to jest konfiguracja bezpośrednio dotycząca biblioteki LWIP, nie? No i zróbmy jeszcze raz make, tym razem co tam mamy. Znałem ten błąd, ale go niestety nie rozwiązywałem i po prostu zrobimy to w ten sposób. Do naszych potrzeb to rozwiązanie jest też bardzo dobre.
razem już powinno się udać, jednak jeżeli byłyby z tym problemy, trzeba byłoby się temu przyjrzeć. To jest raczej jakiś też prosty problem do rozwiązania. Mam nadzieję, że tu, znaczy na pewno nie trzeba rozdzielać includów dla biblioteki, no ale nie potrzebuję tych funkcji tutaj, które w tych syscallsów znaczy, tak? Więc kompiluje się nam bez tego, więc kompilacja w ten sposób jest nieco nieczytelna. Za chwilę tutaj nieco poprawimy jej czytelność. O, no i udało się. Zlinkowało nam się wszystko. Poprawmy troszkę makefile'a, tak jak mówię, żeby to było nieco bardziej czytelne. Wrzućmy sobie coś takiego, to z kolei oznaczmy małpką. Teraz będziemy tylko mieli informację, jakie pliki kompilujemy. No i już sam proces linkowania z kolei oznaczmy dodatkowym separatorkiem, żeby go jeszcze bardziej rozdzielić. O. No i zróbmy kompilację jeszcze raz. Tym razem dodajmy sobie flagę make-j8. Ponownie skompilujmy ją to z flagą -j8. O, no i teraz już leci nam to wszystko zdecydowanie szybciej. No, proces tu flashowania się nie powiódł, ale tu już, jak widzimy, mamy też informację, jakie pliki obiektowe zostały użyte podczas linkowania. Wszystko wiemy, tak. Ok, myślę, że bibliotekę LWIP mamy zintegrowaną tak częściowo. Zobaczmy mniej więcej, co tu się zmieniło. No, tak, zgadza się, więc dodajmy całość do repozytorium. No i super. Teraz sobie wymyśliłem, że chciałbym przetestować, czy mój przewód jest podłączany, czy rozłączany, żeby to widzieć, że mam przewód podłączony lub wyłączony. W tej chwili wciskam reset na płytce i widzę, że tu po 1,5 sekundy proces autonegocjacji wszystko zostało poprawnie wykonane i przewód jest podłączony. Teraz tu dodałem też takie sprawdzanie za pomocą getLinkState. Tu sprawdzam wyłącznie, czy link mamy podłączony. No i tu dla przykładu właśnie jak rozłączam kabel, tak, no to w tym przypadku jest rozłączony. No i w tej chwili zaraz podłączę kabelik. Podłączyłem i jest podłączono. Zajęło tą chwilę, żeby się dogadać i wykryć linka. Rozłączam, od razu złapało podłączenie, w tym przypadku dużo szybciej. Rozłączenie, podłączenie. Także no, można sobie potestować. No i cóż, tak, no wymagało to nieco poprawek niestety. A więc zobaczmy, co ja zrobiłem, bo niestety nie zrobiliśmy wszystkiego perfekcyjnie. Tak, wiedziałem, że tak będzie. No to tu pliku main to nie będę omawiał. Natomiast w przypadku tu pliku Ethernet-C w systemie nie zdefiniowaliśmy, czy mamy do czynienia z MI czy z RMI, tak? Czyli to jest tutaj ten bit, no to jest tu niestety do zrobienia. To było opisane, jak się czytało rozdział Ethernetu, to jest to tam podkreślone. W następnym miejscu, no to jest funkcja write register. Tu był błąd i nie odczytywaliśmy statusu, więc to taka pierdoła. Później tutaj w funkcji Ethernet Delay zamiast używać ticków postanowiłem użyć jednak funkcji Delay MS. Jest to no, zdecydowanie czytelniejsze, wiadomo o co chodzi. Dodałem też funkcję inicjalizującą naszą strukturę init. Tej funkcji też zabrakło, tak? Czyli odpowiednie defaultowe wartości są tutaj wpisywane za pomocą tej funkcji. Tak, no i później jeszcze dodałem takie software'owe resetowanie DMA, żeby już było dla formalności. Zmieniłem też tutaj funkcję call status, żeby przyjmowała adres naszego układu FI. No i to by było wszystko. Z kolei tutaj pozmieniałem tylko te timeouty, żeby odpowiadały właśnie jakimś milisekundom. I tu zmodyfikowałem tak te interfejsy. Z kolei tutaj dodałem, żeby no, nasze TLT miało timestamp poprawnie, znaczy aktualizował się, tak? No i to wszystko. No i dzięki tym małym, krótkim popraweczkom możemy zweryfikować, czy przewód mamy połączony, czy proces autonegocjacji przebiegł pomyślnie. Jak ktoś by chciał, można byłoby dodać tutaj jeszcze w sterowniku zdecydowanie jakieś logi, czy coś takiego. To, co mamy, jest moim zdaniem już dobre. Dopowiem, że generalnie płytkę podłączałem normalnie, zwykłym przewodem do laptopa, tak? Czyli przewód ethernetowy, jakiś tamkolwiek jaki miałem i do płytki kabel Ethernet i do laptopa i to już był ten test, który właśnie wykonywaliśmy. Standardowo po każdym kroku zróbmy sobie commita.
Wrócę jeszcze raz tutaj do TLT Viewera, bo nie pokazałem, w jaki sposób się go konfiguruje, tak? Czyli klikam sobie komputerek, serial, wybieram port, do którego mam podłączoną płytkę. Wszystko tak zostało pokonfigurowane, że jest 11.500.200. Tu ustawmy sobie na default verbose. OK. No i resetuję płytkę. Mam cable connected, odpinam disconnected. W następnym kroku musimy zdefiniować taki Ethernet interface dla naszej biblioteki LWIP. Standardowo już skorzystam z tego, co nam udostępnia przykład. No i tu mamy te pliki Ethernet Interface. Spróbujmy je właśnie użyć. Będę się posługiwał mniej więcej taką samą semantyką, jaką jest w bibliotekach HAL. Pozwolę sobie usunąć tu nagłówek autora, mam nadzieję, że się na mnie za to nie obrazi. Należy zmienić oczywiście, nasz sterownik się nazywa inaczej, znaczy ma inny nagłówek, jest inny. Nie używamy pliku main. Trzeba zdefiniować sobie nasz adres MAC. To jest taka nazwa interfejsu, bo biblioteka LWIP może mieć kilka tam interfejsów, no to nie jest ważne. Mam nadzieję, że zdołam omówić nieco podstaw biblioteki LWIP, zarówno tę strukturę PBUF, jak i Native, bo one są bardzo ważne, żeby rozumieć podstawy tej biblioteki. Zdefiniuję też sobie, tu mamy już te definicje eksterne są zdefiniowane, one są ok. No podejście na eksternach nie jest dobrym podejściem. Wiem, że wielu ludzi strasznie nie lubi takiego podejścia, jednak no już pozwolę sobie to zrobić w ten sposób, nie modyfikować, skorzystam z tego przykładu. Od razu mówię, że ten przykład mi się bardzo nie podoba, to jest semantyka kopiowania, co jest złe. Widziałem fajniejsze, dużo lepsze sterowniki opierające się właśnie na przerwaniach i bez tego kopiowania, co tu jest troszeczkę mnie to boli. W naszym sterowniku nie zdefiniowaliśmy funkcji Ethernet MAC Address Config oraz Ethernet Descriptor Checksum Insertion Config, tak? I mamy generalnie mały błąd w strukturze inicjalizacyjnej. Za chwilę to zrobimy, jednak no, poróbmy to, co już mamy. Tak więc w tym przypadku dodam sobie funkcję tu już na poziomie low level init, tak, żeby zainicjalizować te nasze IO-ki ethernetowe, naszą strukturę, później zainicjalizować Ethernet, skonfigurujemy następnie MAC, tak. To jest już zrobione poniżej, z automatu było w tym pliku, więc ok. No i tak, tu mamy taką pomocniczą zmienną, no to też ją tutaj dodam. O, w ten sposób. I faktycznie wykorzystam tą informację na temat link state'a, żeby poinformować bibliotekę, że mam na przykład podłączony link, tak? Znaczy przewód już na etapie inicjalizacji. No więc tutaj ta funkcja, tak jak mówię, inicjalizujemy nasz Ethernet, konfigurujemy MAC, tak, czyli to, co nie jest zgodne z to, co wpiszemy tutaj. Za chwilę tą funkcję dodamy. To zróbmy to teraz, w zasadzie to niczym nam nie będzie kolidować. Myślę, że tu będzie dobre miejsce. Tak, zatem no ta funkcja generalnie nam tu skopiuje pod adres odpowiednie rejestry i będziemy teraz już nie reagować na adresy inne niż ten nasz adres MAC. Oczywiście na adresy rozgłoszeniowe dla protokołu ARP nie będziemy reagować, no to musimy sobie, wiadomo, być w stanie odpowiadać, żeby zrozumiałe. No i dobrze, no i tutaj dodam sobie definicję, że taka funkcja istnieje. No więc tu sobie już skonfigurujemy ten nasz adres MAC i będzie hardware nam automatycznie wyrzucał to, czego nie potrzebujemy. Tutaj, tak jak mówię, skonfigurowaliśmy sobie te bufory RX, TX, te łańcuchy, więc ta funkcja już została omówiona, mam nadzieję, i nie trzeba tego omawiać. No na końcu, no tak, no i cóż, no i już. Następnie mamy funkcję Ethernet Start. No niestety, tej funkcji tu nie dodałem i to musimy sobie dodać. Dlaczego tego nie dodałem? No to nieco świadomie, mniej lub bardziej, ale za chwilę powiem, co tu się dzieje. Coś może też tak wydawać, że ja nie do końca wiem, co robię, bo w sumie to tak wczoraj to robiłem, dzisiaj już mamy kolejny dzień, jak to nagrywam, tą część. No i tu z kolei właśnie, bo tak, my tam zainicjalizowaliśmy te deskryptory TX i RX, tak, tu skonfigurowaliśmy ten adres MAC, no ale jakby jak przeczytaliśmy sobie dokumentację tu naszego modułu Ethernetu, no to tam postawialiśmy to wszystko, no i teraz trzeba powiedzieć temu naszemu Macowi, bo to Mac, wiadomo, jak otworzymy jeszcze raz dokumentację, z kolejek to adres MAC wyjmuje nam te dane, a DMA tylko kopiuje, no i trzeba im powiedzieć, że ej, no to zacznij już z tych kolejek pobierać te dane. Tak, wróćmy do tego tu rysunku.
Tak, no żeby tutaj ten właśnie adres MAC już kopiował, nie? No i on też tam nie jest głupi, no bo no i DMA zarazem też nie jest głupi, jak już kolejka nadawcza jest pełna, no to ono się tam zatrzyma, no i MAC też jak kolejka odbiorcza będzie pełna, no to się zatrzyma i jest w stanie nawet tam odpowiadać tymi pauzami, no to jest bardzo dużo możliwości mamy dla tego wszystkiego, więc no to byłoby, znaczy no generalnie hardware nam jest w stanie bardzo dużo rzeczy załatwić, tak? O to mi chodzi, że trzeba sobie dobrze tu poczytać, nie? Tu mamy rozdział dotyczący Maca, z kolei tu mamy rozdział ten dotyczący DMA. Ok, no i tu właśnie należy w pierwszej kolejności sobie wpisać to, potem to i następnie przejść do rejestrów. Wtedy to jest najlepsze podejście, a nie tak, że jakoś na odwrót zacząć od rejestrów. Ok, no to mielibyśmy funkcję low level init, myślę, załatwioną. Nie mamy jeszcze tej funkcji. Dodajmy ją w takim razie. To jest już typowo bardzo prościutka funkcja. Ciągle mi ta funkcja IntelliSense skacze w nie to miejsce, co trzeba, ale to nic. Również myślę, że możemy tą funkcję dodać sobie tutaj. Ok, oczywiście potrzebujemy ją też tutaj. Też przez przypadek, jak dodawaliśmy te nasze łańcuszki, tak, no to ja się zgapiłem i nie dodałem tego. O, ok. No więc tu mamy już wszystko, więc tu mamy taką niskopoziomową inicjalizację wykonaną tutaj, od góry do dołu. Następnie mamy funkcję low level output. To mi się generalnie w tym Ethernet IFie nie podoba, że tu jest kopiowanie buforów. Ja widziałem sterowniki, które nie wymagają kopiowania, jest to zdecydowanie lepsze podejście, no tu jest semantyka kopiowania, tak, czyli tu jest ta struktura pebów, mam nadzieję, że to omówię przy okazji jakiegoś innego wideo. Znaczy w trakcie tego wideo, ale może w innym miejscu będzie to omówione, bo w tej chwili w moim projekcie nie jest to omówione. Tak samo strukturę tutaj net interface, która zrozumienie o co chodzi z tymi dwiema strukturami jest generalnie bardzo ważne, żeby rozumieć działanie biblioteki. No i mamy tu później kopiowanie, tu mamy też złe typy, tak? Podmieńmy je. Po skopiowaniu były niestety złe. Znaczy nie mieliśmy tych typów zdefiniowanych, mógłbym je po prostu jakoś zdefiniować, ale zamiana w ten sposób też będzie. To była ta funkcja low level output. No i cóż, tu nie wiem, czy tu jest sens coś sensownego powiedzieć. No jest zwykłe kopiowanie utworów, biblioteki przekazanych tu do deskryptorów, tak? Bo my tutaj dane nadajemy. No to jest takie zwykłe kopiowanie, tak? Mamy jakiś tam tu bufor, no i tu mamy source i bodajże destination, więc tu mamy bufor z kolei wyjęliśmy sobie tak z naszego deskryptora, no i później wiadomo, zawsze robimy kółko, nie? Czyli w tym przypadku mam na myśli kółko, bo tak, no bo jak coś się nie zmieściło w jednym buforze, no to wiadomo, bierzemy tu txt, no i bierzemy następny bufor, no to tak sobie można samodzielnie poanalizować, no to mamy te kółka ciągle, działamy na buforach kołowych, więc tu tak jakby ciągle się zapętlamy, bo zrobiliśmy tą strukturę łańcuchową, no to jest ok, no i tu transmitujemy, no i tam jest transmisja resume w tej funkcji, ale też i tu jest jakby to ponowione, czyli tu de facto wznawialiśmy tą transmisję, jeżeli była wstrzymana, czy tam już nie pamiętam co ta flaga by znaczyła. Transmit buffer unavailable, tak, no i czyścimy, że już jest buffer available. Później mamy funkcję low level input, no ta funkcja niestety wymagała nieco zmian. To co było w sterowniku mi bardzo nie odpowiadało, no i to co wcześniej mówiłem już w trakcie pisania sterownika, że tam mi się dużo rzeczy nie podobało, no jednak tak tragicznie nie było, bo nie rozumiałem dokładnego flow, co się dzieje w tamtym przykładzie. A tu po prostu mamy tą funkcję check frame availability. No i ta funkcja jest zdefiniowana tutaj. Jednak my ją zdefiniowaliśmy bardzo źle. Znaczy poniekąd dobrze, ale ja ją zmienię. Zmienię ją na funkcję taką i ona odpowiada właśnie tej funkcji, a tą funkcję usunę, więc no to jest prosta podmianka. Tą funkcję getReceivedFrame omawialiśmy, więc to jest taka podmianka, mam nadzieję, że to nie chce się po prostu powtarzać. No tak, no ta funkcja sprawdza właśnie, czy nie mamy, czy nie jesteś właścicielem, czy DMA nie posiada deskryptora i jest to jakiś tam ostatni segment, no to zwracamy tylko wówczas OK, że OK, możesz sobie coś procesorku poczytać. No i procesorek wtedy sobie czyta, bierze sobie tu ramkę za pomocą tej funkcji, bo tej funkcji właśnie check availability
właśnie tutaj, no to do tej struktury rx to get, za pomocą tego do tego info przepisaliśmy ten descriptor to get, tak? No i dzięki temu możemy sobie odczytać, bo ta funkcja korzysta z tego descriptor to get i tego tu infosa. No i wtedy mamy tutaj tą rameczkę i tutaj też tak samo jest DMA descriptor, next descriptor address, tak samo jest pobierane i bufor jest wyjmowany, czyli znowu w tym przypadku receive to jest low level input, więc my kopiujemy teraz dane z naszych buforów DMA do biblioteki. Ponownie jest to złe podejście, widziałem implementacje, które są w stanie nie kopiować tych danych, tylko korzystać na jednym wspólnym buforze. Jak się to robi, to nie jest ważne. No i tu warto zauważyć, że mamy ten allocate, czyli dynamicznie alokujemy pamięć. Tak, no i jak już skończymy działać tą funkcję, skopiujemy, no to tu jest też ten nasz Ethernet Interface Input, nie? No i jak już przekażemy to bibliotece wyżej, to zwalniamy ten bufor, żeby już tej naszej sterty nie przepełniać, nie? No, także to był ten low level input, później ten Ethernet Input. No i teraz Ethernet Interface Init, no to tu sobie inicjujemy tą naszą strukturę if. No i tu jest ten opis jakby tego. To tam mam nadzieję, że szczegóły na temat, jak się zna szczegóły na temat tej struktury, no to jest dużo rzeczy jaśniejszych. Tu mamy do tego ARPA, no to nie musimy tego robić, znaczy generalnie ten protokół ARP już załatwia nam biblioteka tak jakby. Więc to jest ten, bo, znaczy po prostu się przepisuje, bo tam po prostu tak jest też w specyfikacji zdefiniowane, że jeżeli ten, no to możemy przypisać tu, a ten link output, no to tam nie uważam, że jest ważne. No i tu jest ten low level init, wywołujemy, czyli tą naszą inicjalizację, bo to też przy okazji interfejsu definiujemy to. Tak sobie wymyśliłem, że to w tym pliku będzie. Oprócz tego trzeba naszej bibliotece powiedzieć, że jak chce sobie pobrać obecny czas, tak, no to weź sobie ten nasz czas. No i dlatego też musimy dodać nagłówek. OK. Myślę, że to jest wszystko, co chodzi o plik Ethernet Interface. Pomyślmy, czy mamy wszystkie już tu funkcje, jakie Ethernet Interface potrzebuje. Też mamy niepoprawnie zdefiniowaną strukturę inicjalizacyjną. Za chwilę o tym powiem, więc tu po prostu zrobimy dwie zmiany, ale to za moment. Mam nadzieję, że to jest wszystko. Jak już nam nie będzie działać, to wtedy pokażemy, o co chodzi. Może zróbmy to w ten sposób. No i teraz jakby dalej buduję swoją aplikację. Czyli w tym przypadku jednak traktuję to dalej jako pewną konfigurację biblioteki LWIP i wrzucę to sobie w ten katalog. OK. No i tu mamy zdefiniowane z kolei dwie funkcje. Tu w targecie ten interfejs miał dwie wypchane i tu mamy też dwie funkcje. Tak, no i tu już mamy tą funkcję, która nam zainicjalizuje bibliotekę, wszelkie niezbędne rzeczy, czyli tak jak jestem API definiuję, na razie nie omawiam, po prostu chcę uruchomić cokolwiek. I startujemy później też DHCP, no bo wiadomo, już w naszych dzisiaj domowych sieciach, no to każdy router posiada DHCP, więc ja nawet nie traktuję, żeby jakiś adres IP tu przypisywać statycznie, więc będziemy mieli go dynamicznie. No i tu jest już proces data. No i w takim razie co musimy zrobić w funkcji main? No tak naprawdę prawież nic, tylko to. Co tu się wydarzyło? No dodałem inicjalizację biblioteki oraz chcę zainicjować protokół aplikacji, czyli warstwę aplikacji w bibliotece, czyli HTTP. No i tu będzie od razu powiem, że ta domyślna taka strona HTTP, która jest w bibliotece LWIP, no i to tam nie jest ważne. No i tu w while'u mamy ten proces data. Dodałem też wyświetlanie adresu IP tutaj. No i już. Także tak szybciutko przelecieliśmy po tym Ethernet IFie oraz aplikacji, bo chcę troszeczkę już przymykać ten dział. No i mam nadzieję, że to jest takie cokolwiek wyjaśnione, tak z lotu ptaka. Wiadomo, że samemu niestety trzeba sobie przeczytać. Aha, dobra, fajnie, nie? Zły plik po prostu edytowaliśmy, ale tego tylko podmienimy. A ten tu z kolei przywrócę do stanu pierwotnego. O, w ten sposób. No, więc, no ale już mam nadzieję, że się nie będzie nam to wyświetlało. No i mamy ten nasz plik Ethernet Interface, możemy sobie zobaczyć, co jest pozmieniane.
Widzimy, że dodaliśmy tę aplikację, to. Zmieniliśmy też nieco sterownik, to co opowiadałem, więc to możemy dodać, ale to jeszcze nam przypuszczalnie nie będzie działać, ale ok, spróbujmy może skompilować, zanim zrobimy commita. Faktycznie brakowało nam jeszcze tutaj tej funkcji getReceivedFrame. Z kolei ta funkcja, tak, jak już wywołaliśmy tą funkcję, no bo wiadomo, pamiętamy, tu wywołaliśmy, czy mamy funkcję, tu odbieramy tą funkcję, więc tutaj w tej funkcji checkFrameAvailability sprawdziliśmy dostępność, a tu już jak mamy tą dostępność, no to możemy sobie wprost odczytać, tak, czyli tu z bufora wyczytujemy sobie dane, odejmujemy CRC, bo odejmujemy, nie wiem, biblioteka gdzieś tego nie przyjmuje w każdym implementacji, co niby widziałem, to znaczy, no nie wiem, może po prostu trzeba coś w LWIP options dodać, już na razie się na tym etapie też jeszcze nie zgłębiałem. No i tu wiadomo, jak już odczytamy jakiś deskryptor, no to tu descriptor to get trzeba po prostu wpisać następny, no i wtedy tu descriptor to get wyjmiemy. Ciągle działamy, pamiętamy na buforze kołowym. Zobaczmy, czy się kompiluje. Mamy też problem tu Ethernet start, to tą funkcję zdefiniowaliśmy, tylko że przypuszczalnie nie dodałem jej tutaj oraz tej funkcji getReceivedFrame. To możemy ją dodać tu. Zobaczmy, czy teraz nam się kompiluje. Ok, udało nam się skompilować oraz sflashować. Teraz ciekawe, czy będzie nam działać. Ja powiem od razu, że nie będzie to działać. Więc zastanówmy się teraz dlaczego. Zapiszmy jednak status repozytorium, bo mi rozwiązanie tego problemu trochę zajęło. Nazwijmy to, że coś nie działa. No i teraz tak, tak jak powiedziałem, to nie będzie nam działać, ale zrobię mały eksperyment, więc gdybyśmy mieli podłączenie do routera, może byłoby to nieco trudniejsze do wykrycia, ale skoro mi zajęło to tyle czasu, więc pokażę. Więc ok, teraz mam taką sytuację, że płytka jest flashowana przygotowanym softwarem, tym co tu zrobiliśmy 1 do 1. I teraz no, nasz Windows tu nie ma serwera DHCP, więc trzeba mu przygotować serwer DHCP. Płytkę do laptopa wiadomo normalnie podłączyłem. Tak jak wcześniej przy okazji posprawdzania, czy przewód jest podłączony, czyli te logi, gdybyśmy mieli tu, tak, no to dla przykładu nacisnę teraz reset i jest cable connected, tak. No i jak widzimy adres IP nie jest przyznany, bo no nie jest przyznany. No i trzeba zrobić zatem serwer DHCP na naszym Windowsie, tak? Więc trzeba postępować tak, jak jest tu napisane. Przejdę teraz do połączeń sieciowych, tak? Tutaj otworzę protokół IPv4 i tu przypisałem na sztywno jakiś adres IP, to co było tu w tym poradniczku chociażby. Pobrałem też tutaj ten programik, który jest tu do pobrania. Tak, czyli go sobie tu można gdzieś tam pobrać. No i tam się pobiera, tak? No i ok. I go później wypakowałem. On jest też dostępny w toolsach w tym miejscu. No i dobrze. I go otwórzmy. DHCP Wizard. No i jedziemy. Co my tu chcemy zrobić? No chcemy zrobić po prostu serwer. Overwrite existing file. Tutaj potrzebujemy skonfigurować, kliknąć tu na Configure i klikamy Run DHPC Server Immediately i zakończ. I teraz Continue as Try Up. OK. No i w tej chwili tutaj widzimy, że już nasz serwerek DHCP działa i za chwilę zobaczymy, czy to, co zrobiliśmy, zadziałało. Spróbuję zresetować płytkę, bo widzę, że coś jednak nie działa. Wróćmy do kodu, czyli jeszcze raz dla pewności odświeżmy płytkę świeżym kodem, który, tak jak powiedziałem, no, nie będzie działać. A jeszcze jedna ważna modyfikacja, bo jak tego nie zrobimy, to będzie działać. Zróbmy, że mamy nowe urządzenie w naszym sieci, żeby tam też mój laptop jakby tego nie rozpoznawał poprawnie. No i w tym przypadku mamy jakiś nowy hardware, nowy sprzęt, tak? No i tu widzimy, że OK, Ethernet Cable Connected był log. No i teraz
nasz serwer DHCP, jak widzimy, zaoferował adres 03 i nie został on przydzielony. O, znowu zaoferował. No, wygląda na to, że nie działa, adres IP nie jest przypisywany, jest tylko oferowany. Teraz o co chodzi? Ja tutaj nieco poczytałem i jak tak mniej więcej chciałem tylko na szybko zrozumieć. Klient DHCP wysyła komunikat w trybie broadcast, aby znaleźć serwer DHCP. I teraz wybrany losowo przez klienta identyfikator w sytuacji, gdy serwer nie będzie w stanie zrozumieć adresu sprzętowego klienta, wyśle odpowiedź na broadcast. I ten SID, identyfikator transakcji, będzie jedynym sposobem rozpoznania odpowiedzi kierowanej do klienta. Czyli co? Musimy działać na adresy rozgłoszeniowe. No i tego właśnie brakowało i to mi zajęło dosyć dużo czasu, czyli w tym przypadku nieco zmodyfikować należy strukturę, żeby odbierać ramki rozgłoszeniowe. Przepraszam, w tym miejscu. No i teraz zobaczmy, czy to już nam zadziała lepiej, zatem zróbmy w Make Flash i patrzmy, co się dzieje w może DLT Viewerze. Ethernet Cable Connected, tak. O, zaoferowaliśmy adres i adres przyznaliśmy. Także nie wiem, jakby to wyglądało w przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z routerem w naszej sieci domowej, to nie wiem, jakby to wyszło, ale tutaj w taki sposób mniej więcej doszedłem, ale to też no, generalnie zajęło mi dosyć dużo czasu. No to zobaczmy, czy w końcu nasza ta strona działa, tak? Znamy już adres naszego urządzenia, bodajże 0.2, tak? 0.3, ok. O, no i działa. Mamy tą domyślną stronę, jaka jest wytworzona przez stos LWIP. No za chwilę spróbujemy jeszcze zmodyfikować. No jeszcze tu otwórzmy ten sobie programik LWI, Advanced IP Scanner znaczy. Spróbujmy zrobić scan. Tak, widzimy, że wykryło nam tu jakąś stary adres MAC, no i tego już nie mamy, no i aktualny. Bo tam gdzieś było w jakiejś pamięci podręcznej, czy też tymczasowej, że takie urządzenie istniało. No to spróbujmy zrobić jeszcze ping do naszego urządzenia. No i oj, niespodzianka, nie działa. Też z tym miałem problem. Niestety, nie ma nic łatwo. W tym przypadku dodałem te definicje, które są też, problem ten jest nieco opisany tutaj, więc dla zainteresowanych. I to w zasadzie wystarczy, żeby wszystko działało, natomiast już tak dla formalności, żeby było to zgodne z tymi definicjami i tak dalej, to tutaj dodaję też jeszcze kilka definicji, znaczy no pool modyfikuję. Myślę, że już Ethernet Interface możemy zamknąć. Odświeżmy kompilację, znaczy się zróbmy. No i teraz już nie zmieniliśmy adresu MAC, więc przypuszczalnie serwer DHCP przyzna nam ten sam adres MAC, tak? Ok, widzimy, że czas teraz leci od nowa, Ethernet. Można by tu było zmienić na jakiś link connected albo coś takiego. No zaoferowano i przyznano adres. No i teraz spróbujmy strzelić pinga. Wow, odpowiadamy. Dopowiem jeszcze, znaczy zaznaczę, podkreślę to tak, że serwer DHCP musieliśmy odpalić tylko dlatego, że naszą płytkę podłączaliśmy bezpośrednio do laptopa. W przypadku, gdybyśmy podłączali naszą płytkę bezpośrednio do naszego routera w naszej lokalnej sieci domowej pomocą przewodu ethernetowego, czyli płytka i router, wówczas nie trzeba byłoby uruchamiać żadnego serwera DHCP w Windowsie, automatycznie by to nam zadziałało. No i później adres IP naszej płytki prawdopodobnie moglibyśmy znaleźć za pomocą polecenia ARP lub za pomocą tego narzędzia Advanced IP Scanner. Bo jakbyśmy sobie później spojrzeli na naszą sieć lokalną domową, no to byśmy mogli sobie zaobserwować, jaki mamy właśnie przyznany adres IP, no i maskę sieciową, tak, jakbyśmy tu weszli, to by trzeba było, znając tu adres IP oraz maskę podsieci, na przykład za pomocą tego narzędzia przeskanować, jaki adres IP jest w naszej tu lokalnej sieci, znaczy został przyznany naszemu STM-owi, tak. Jeszcze też wrócę tutaj w to miejsce dotyczące LWIP i tu jest opisane, jakoby ST coś zmieniało w plikach biblioteki. Ja nic nie zmieniałem w plikach biblioteki, tylko użyłem tych tutaj definicji. Skorzystałem z tego, bo tu jest jeszcze coś tam, żeby zmienić coś w pliku ICMP, tak, czyli to jest ten moduł dotyczący tych właśnie pingów. Ok, to tak tylko
kwestii wyjaśnienia i doprecyzowania. Ok, spróbujmy stworzyć własną stronę. W tym celu przejdźmy tutaj sobie source apps http. Tu mamy ten katalog Make FS Data. W tym przypadku można tutaj coś tam poczytać, tak, i wtedy by nam się stworzył taki pliczek, który byśmy wywoływali za pomocą Perla. Ja z internetu też natomiast pobrałem taki exec. Będzie nam to nieco ułatwiało pracę. No i generalnie biblioteka domyślnej konfiguracji, jak sobie otworzymy apps http fs, tak, no to w tym przypadku tu inkluduje nam plik. No i jeżeli my tego nie zdefiniujemy, no to tak, to w tym przypadku mamy przypadek, gdy będzie on zdefiniowany jako coś takiego, bo tu jest to, jeśli nie jest zdefiniowany, my sobie go zdefiniujemy i umieścimy sobie w innym miejscu plik fsData lub customData, to wysadzimy gdzieś to w konfigach jako konfiguracja aplikacji naszej HTTP, nasza customowa, bo to jest taka jakby no domyślna. I już, no i tak jak tu powiedziałem, biblioteka by default korzysta z tutaj ze swojej strony, tak, jak sobie byśmy otworzyli tu mamy FS Data, no i FS no to jest ta strona, która mamy tutaj, czyli jest to taka domyślna stronka. No i my chcemy ją właśnie po prostu zamienić, czyli chcemy teraz sobie stworzyć nową stronę. To jest normalnie napisane w najnormalniejszym HTML-u. No i po prostu później to zamieniamy, czyli jakbyśmy wywołali w tym katalogu ten nasz skrypt makefsdata.exe, tak, no to by nam podmieniło ten plik fsdata.c bodajże, albo stworzyło plik fsdata custom.c. No, zajmiemy się tym za chwilę. Więc najpierw po prostu spróbuję przygotować jakąś stronkę. Zapiszmy jednak może sobie stan repozytorium, żeby już też było troszkę bardziej fair, zanim zacznę robić stronę. Tego nie. To już możemy, myślę, dodać. Okay. Ok, sprawdźmy, czym się różni nasz ten commit, co my tu dodaliśmy. Ok, dodaliśmy te toolsy, to nie powinno mieć żadnego znaczenia, natomiast tu dodaliśmy tylko to i zmodyfikowaliśmy nieco LWIP options. Tak, to mamy zatem działające domyślne HTTP i tak, no i to ma nam działać. Ok, teraz żeby właśnie zrobić własną stronę internetową, no to zrobiłem tu kilka prostych zmian, tak, w pliku tu LWIE-POPS zdefiniowałem sobie ścieżkę do pliku, no musiałem użyć troszeczkę tych kropeczek, no ale to już nam działa, no i tutaj mamy do konfiguracji, używamy sobie pliku http fsdata, czyli w tym przypadku jest to właśnie w naszym konfigu, tak, ten pliczek. No i to wszystko, co musieliśmy tak naprawdę zrobić i go tak naprawdę też utworzyć. No i ja tutaj zmodyfikowałem nieco makefile'a. No i w tym celu właśnie użyłem tu przygotowanego tego pliku makefsdata, którego umieściliśmy tutaj. No i tu jak byśmy sobie włączyli konsolę w tym, no to tu jak wywołamy ten plik, no to i tu mamy informację, w jaki sposób tego pliku należy używać. No i ja korzystając z tego utworzyłem taki target HTML update. Tu dodałem taką informację, tak, no i w tym przypadku właśnie jeżeli sobie to usuniemy, no to zaraz zobaczymy. Aha, no i jeszcze rzecz jasna strona, no to o tej stronie to może właśnie za chwilę, ale no tu ona jest napisana, no jest tu jakiś tam HTML, tak, no to HTML-a no nie będę tłumaczył, natomiast tu mamy te takie tagi dla SSI, czy też tam CGI, to o tym za chwilę już. Znaczy chcę zaprezentować działanie, a później ewentualnie sobie coś z tym zrobimy. No i to jest ta strona. W tej lokalizacji nic tutaj się nie dzieje,
nie działa nam połowa rzeczy, ale wyświetlamy samą stronę. O, można linka już otworzyć. OK. No i to tu sobie umieściłem właśnie tak stronę, żeby tu było widać, że tu mamy application HTML page, tak? Z kolei tu w konfiguracji umieściłem sobie FS Data. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, ale stwierdziłem, że tu będzie dobre miejsce. Mógłbym to umieścić tu, ale już tak, żeby nie myliło. Jak ktoś by na przykład chciał sobie rozwijać aplikację tylko HTML page'a, no to by miał tu, a z kolei by była warstwa aplikacji. Tak. No bo już na przykład CGI, SSI uważam, że jest to aplikacja, więc umieścimy to sobie tutaj w folderze application. No to tak tylko w formie ciekawostki. No i dobra, i mamy, skasowałem ten folder. No i teraz tu mam tą informację, możemy sobie próbować kompilować, no tak zaczniemy sobie kompilować, a tu mamy to info, nie, że no to pasuje jednak skompilować HTML update. Dlaczego? No i już nam strona się odświeżyła. Mógłbym to teoretycznie HTML update wrzucić tutaj, jednak coś wtedy to mi nie działało najlepiej i stwierdziłem, że to rozwiązanie też jest dosyć dobre. No i teraz już skompilujmy sobie wszystko, tak, bo mamy zaktualizowany ten plik FSData. Czekajmy, aż nam przyzna adres i dostaliśmy już adres i spróbujmy otworzyć teraz faktycznie tą stronę. O, działa, coś tam jest, tak? Widzimy, że tu mamy te unknown tagi i tak dalej. Za chwilę się tym zajmiemy. No, więc fajnie. Mamy w bardzo czytelny sposób umieszczoną stronę i nie musieliśmy modyfikować w żaden sposób biblioteki LWIP. Jest 1:1, teoretycznie można by było ją pobrać. Tradycyjnie po zakończeniu jakiegoś etapu zapiszmy obecny stan. W międzyczasie zaktualizowałem nieco zaprezentowaną stronę internetową. W tej chwili ona prezentuje się właśnie w ten sposób. Trzeba właśnie dopowiedzieć, że aby przesłać stan diod do tej strony internetowej oraz czas w milisekundach, będziemy korzystać z takiego mechanizmu skryptowego, tak zwanego server-side includes. Służy on do dynamicznego generowania i uzupełniania zawartości stron. Domyślnie pliki generowane lub uzupełniane przez server-side includes mają rozszerzenie SHTML, czyli w naszym przypadku się to zgadza. Z kolei, aby wysłać żądanie do serwera, czyli na przykład przetworzyć wejście użytkownika, czyli w tym przypadku zmianę stanu diody, korzysta się z takiego protokołu lub też z takiego mechanizmu CGI, czyli Common Gate Interface. Strona wygląda właśnie w ten sposób. Tu zdefiniowałem sobie kilka typów. Z kolei tu jest tak jakby tylko serce i klucz tego, o czym mówimy, czyli zmiana stanu diod oraz odczyt czasu na mikrokontrolerze w milisekundach. Tak, czyli w tym przypadku zdefiniowane są 3 tagi dla SSI. W tym przypadku widzimy, że mają one taką samą nazwę w kodzie i muszą mieć tą samą nazwę. OK, czyli tu mamy tagi, raz, dwa, trzy tagi, które są uzupełniane. Tak, czyli w tym przypadku co zrobi server-side includes? Zamieni nam zawartość tego tagu na to, co wyślemy. Czyli w tym przypadku mamy tutaj ten handler i dla każdego tutaj tagu, czyli gdy zostanie wywołany ten handler, mamy indeks i jeżeli jest case 1, tak, prześlemy ten kod. Ten kod HTML-owy umieści nam checkboxa i umieści, jeżeli stan diody jest prawdą, czyli jeżeli dioda jest zapalona, umieści checked, czyli zaznaczony. Jeżeli jest fałszem, przepraszam, to odznaczony. Tu mamy właśnie nazwy tych tagów. Więc wracając tu, widzimy, że jest tag 1, tag 2, tag 3. Z kolei tu do handlera dostajemy tylko indeks z tej tablicy. No jednak wiadomo, no mamy indeks tablicy, więc wiemy, co to jest za tag na tej podstawie. Moglibyśmy to rozpoznawać właśnie w ten sposób, tak? Czyli w tym przypadku, OK, case 0, indeks pierwszy, czy tam drugi. Moglibyśmy próbować, co prawda, odwołać się bardziej do tekstu, ale mamy indeks. Więc ja zrobiłem to bardzo prosty sposób i po prostu iteruję sobie po indeksach, bo mam tylko jedną tu stronkę, czyli mam tak 0, tak 1, tak 2. No i 0, 1, 2. Można by to było ten policzyć po indeksach tablicy. No i tak zerowy, no to, znaczy tak zerowy, indeks zerowy, no to umieszczam tutaj czas, bo w indeksie zerowym
właśnie oczekuję, bo też indeksem zerowym jest tutaj tak 1. No i tu wysyłam, czy mam właśnie checkbox zaznaczony, czy odznaczony. To jest wszystko na temat tu server-side includes. Myślę, że to jest bardzo proste. Podczas ładowania strony po raz pierwszy należy też zauważyć, że to jest załadowywane. Ten handler jest wywoływany. Przejdźmy teraz do CGI, tak? Czyli do przetwarzania wejścia użytkownika dostarczonego przez HTML. W tym przypadku mamy ten form, tak? Czyli to jest formularz oraz te tagi input. To jest do nauczenia się w HTML-u. Tu nie jest kurs HTML-a, ale tak tylko króciutko, tak? Czyli tu mamy ten formularz użytkownika. Zauważmy, że tu w kodzie HTML-owym mieliśmy tutaj te tagi input i value. Value było 2, name było led. Więc tu mamy wejście, led, value 2. Przeprocesujmy teraz sobie to, bo tu mamy, jak widzimy, parameter, tak? Później w tym handlerze wartość, ok? Więc tu przekazaliśmy nazwę i wartość jako wejście, co jest widoczne tu, bo te tagi zostały popodmieniane. I to jest w tym formularzu użytkownika. Formularz użytkownika zawiera właśnie też te tagi, które są dynamicznie uzupełniane, dlatego to może być takie nieczytelne w tej chwili. A mam nadzieję, że przedstawię to w taki sposób, że jest zrozumiałe i oczywiste. No i tu, jak już jest to wiadomo w tym formularzu, no to tu mamy wejście, value send, type submit, czyli taki tam klikacz. No i tu mamy klasę button send. No i ok, i to jest właśnie wysyłane, czyli w tym przypadku, gdy klikniemy na ten przycisk, to wywoła nam się ten CGI handler. Dlaczego? Bo zdefiniowaliśmy tutaj lets.cgi, co jest określone tu action lets.cgi, metod get, czyli serwer daj mi coś. Co serwer da? No to, co mu zwrócimy, czyli możemy na przykład przejść do innej strony lub wykonać jakieś tam inne akcje, czyli to, co nam użytkownik przekazał, my sobie tu możemy teraz wykonać jakieś pewne akcje. No i w tym przypadku użytkownik nam przekazał lets1, czyli generalnie przekazał nam parametr led na przykład, no bo taki parametr przekaże. No i jeżeli mamy te wejścia, no to dostaniemy led 1 i tak naprawdę led 2, bo dostaniemy parametr led i z wartościami 1 i 2. Jeżeli dostajemy dwa parametry, czyli led 1 i 2, no to wówczas zapalą się dwie diody, jeżeli nie, no to żadna, no bo tu na wejściu tego handlera po prostu gaszę te diody, po czym je tak naprawdę natychmiast niemalże zapalam. Więc to byłby ten LED CGI Handler i tak jak mówię, po wywołaniu pewnego żądania użytkownika można przejść do innej strony, niekoniecznie do tej samej. I teraz tu mamy ten LED CGI, tu mamy też tą tablicę, to może być tablica i może być tego kilka. Tu mamy tą tablicę z numerem elementów 1, ok? Więc tych CGI, czyli Common Gain Interfaces, może być kilka. No i ja tu z kolei pliku main dodałem, przepisałem ponownie do CGI array ten nasz LED CGI i jest tylko jeden i na razie jest to podejście i tyle. I tu jest 4 linijki w pliku main.c zmodyfikowałem i to jest to wszystko. A tu mamy już callbacki, tak? No to tu mamy SSI handler, z kolei tu pod tym LED CGI mamy ten handler ukryty do naszego CGI, przepraszam, tu powiedziałem do SSI handlera, tak? Czyli Server Side Includes, a tu mamy Common Gate Interfaces. Co jest myślę już teraz proste, co tu się dzieje. To powiedzmy, że użytkownik wysłał w tym przypadku żądanie let's CGI. Znaczy wywołał akcję lets.cgi, więc wywołał się tu nasz wspomniany handler, ale użył też metody to get. My zwróciliśmy to. W tym przypadku, gdy my to zwróciliśmy, no to jest obvious, że się to jeszcze wywoła. Czyli ten nasz server side includes musi uzupełnić to. Żeby to, tylko tak mówię, żeby to nie umknęło tobie widzu. No okej. To zaprezentujmy jeszcze działanie tej strony w akcji. W tym przypadku, żeby poprawnie wszystko wykonać, jeżeli zmodyfikowaliśmy w jakikolwiek sposób stronę, należy poniekąd zaktualizować nasz plik fsdata.c. Tylko zauważmy jedną rzecz, że ten plik nie jest dodany do kompilacji, jest on inkludowany bezpośrednio w kodzie w C za pomocą, no, mniej więcej w taki sposób, tak? Czyli nie jest inkludowany plik nagłówkowy, tylko jest inkludowany plik C. No i to jest bardzo złe podejście, tak się właśnie nie robi, między innymi z tych powodów. Więc teraz, żeby wszystko przekompilować poprawnie, bo ten plik fsdata.c został zmieniony, ale de facto on nie zmienił żadnego pliku C, więc on nie został oznaczony jako zmodyfikowany.
Więc teraz trzeba zrobić cleana, czyli jak wpiszę make clean, to tak naprawdę jest to równoznaczne z usuwnięciem tego katalogu .build. Zrobiłem cleana, zaktualizowałem stronę, więc mogę teraz wgrać nasz kod, skompilować i wgrać kod do mikrokontrolera. Teraz właśnie się to dzieje. Otwórzmy w międzyczasie sobie odpowiednio to. Możemy sobie odfiltrować, na przykład log nie pasuje mi, żeby tu się mi pokazywało to. Dodam sobie zatem filter, negatyw. OK. Poczekajmy jeszcze teraz na przypisanie adresu IP. Wyłączmy jeszcze filterki na chwilę. Adres IP już został przypisany, mamy adres IP przyznany. Strona internetowa za chwilę powinna się już uruchomić. Włączmy te filtry. OK, chwilę to zajęło, ale już strona nasza działa. Włączmy na chwilkę filterki. O, mamy zieloną diodę zapal. I faktycznie u mnie na płytce zapaliła się zielona dioda. W tym przypadku mam zapalone dwie diody. Gdy kliknę w ten sposób, świeci się jedna, nie świeci się żadna dioda. Teraz też zauważmy jedną rzecz, że tu mamy LED 1 i LED 2, czyli faktycznie przesyłamy te nasze żądania, czyli wprowadzamy dane użytkownika, które znajdowały się w tym naszym formularzu HTML-owym. W tym przypadku mamy to. Ta strona też odświeża się co 5 sekund, żeby właśnie automatycznie zażądać danych od użytkownika, co jest zdefiniowane właśnie tutaj, czyli refresh content 5 sekund. Co troszeczkę nie jest najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli chcielibyśmy tylko na przykład to uzupełniać z okresem 500 milisekund i nie odświeżać całej strony, to jest to troszeczkę trudniejsze zadanie i nie jest ono przedstawione w tym wideo. Ale może znajdę motywację, żeby o tym opowiedzieć, a na obecną chwilę mogę polecić anglojęzyczny kanał Controllers Tech. Człowiek tam dosyć fajnie to przedstawia, tylko że taki proces wymaga już użycia RTOS-a oraz interfejsu gniazd. Sprawdźmy jeszcze, co zostało generalnie zmienione, bo już poza wideo dodałem tego commita, czyli nasze to zatwierdzenie. Tak, czyli w tym przypadku oczywiście nasza strona internetowa. Tutaj dodałem te omówione przed chwilą pliki, proces C i proces H. W pliku main dodałem tak naprawdę też niewiele, tylko te linijki. No tu działam na eksternach, no też lenistwo niestety wygrało. I tu jest to, co dodaliśmy, czyli właśnie ten SSI handler oraz to, żeby te CGI handlery, to zostało już omówione. Dodałem tutaj też w pliku options CGI, bo niestety wcześniej nie było aktywowane. To jest taki przełącznik dla biblioteki LWIP, żeby używała tego mechanizmu CGI. Można było nazwać mechanizmem. Dodałem też oczywiście do kompilacji ten plik http proces.c oraz tu mała popraweczka w pliku make. No i to wszystko na tym etapie. W tej chwili przywróciłem jeszcze działanie naszej opcji, czyli rozłączanie i podłączanie przewodu ethernetowego. Aby to wykonać, w tym celu utworzyłem dodatkowe dwie funkcje, czyli w tym przypadku jest to ta funkcja oraz ta, czyli handle link state, którą to przekazujemy w handlerze od biblioteki, która po wykryciu zmiany stanu łącza ją wywoła. Z kolei stan łącza cyklicznie sprawdzam w tej funkcji z okresem 200 milisekund. Tak? I po wykryciu, gdy nasz link będzie zmieniony, wówczas poinformujemy o tym bibliotekę oraz wpiszemy domyślny adres. Z kolei ta funkcja, tak jak powiedziałem, będzie wywołana przed bibliotekę i w tym przypadku odświeżymy konfigurację naszego Maca. Tu zdefiniowałem taką funkcję getActual file configuration. Tak, to jest konfiguracja, która zostanie odczytana z układu naszego file. Ona była umieszczona wcześniej tu w tej funkcji, ta część tej funkcji była umieszczona w tej funkcji Ethernet init, więc to tak naprawdę wszystko zostało już omówione. No i tu umieściłem po prostu zawartość pewnego fragmentu tej funkcji Ethernet init, tak? Z kolei tutaj mamy funkcję refresh Mac configuration, czyli pozyskujemy konfigurację i odświeżamy rejestr Mac configuration register. Znaczy odświeżamy ten, no, tak, dobrze powiedziałem. No i to jest wszystko, co tak naprawdę robimy, no bo wiadomo, jeżeli podłączyliśmy się do innego jakiegoś urządzonka, mam na myśli na przykład inny laptop, który na przykład działa z innymi prędkościami, no to właśnie należy odświeżyć tą konfigurację. Więc tu mamy refresh Mac configuration i w następnych krokach startuję ponownie Ethernet, ponieważ w przypadku rozłączenia go zatrzymałem. To jest tak naprawdę wszystko, co robimy. Tu oczywiście dodatkowo umieszczam log, że podłączono lub rozłączono dla informacji użytkownika. No i OK.
Zaprezentujmy teraz jeszcze, jak to wygląda w praktyce, czyli w tej chwili odświeżę, znaczy wgram do płytki kod oraz otworzę tu stronę internetową. Tak, w tym przypadku Ethernet Cable Connected mamy zainicjalizowany adres IP, to jest 00. Adres został przyznany przez nasz serwerek DHCP i za chwilę powinna zacząć działać nasza stronka. Widzimy, że strona się uruchomiła. Możemy teraz zapalić na przykład dwie diody i widzimy, że uruchomiono diodę niebieską i zieloną. W tym przypadku ponowna próba jakby uruchomienia diody nic nam nie zrobi, bo dioda jest już uruchomiona. Wyłączę teraz diodę tutaj pierwszą, wyłączam diodę pierwszą, znaczy niebieską, tak, w tym przypadku została wyłączona również dioda zielona. Teraz uruchomię dwie diody i na przykład wyłączę dwie diody. Tak, odłączę teraz jeszcze kabel ethernetowy, Ethernet Cable Disconnected i przypisaliśmy adres domyślny, czyli 0. Tak, podłączam teraz kabel Ethernetu do płytki Nucleo. Trzeba poczekać chwileczkę, został kabel już, przewodzik, znaczy no, wykryto połączenie i w ciągu kilku sekund adres IP zostanie przyznany. Więc teraz działa to, myślę, tak zdecydowanie fajnie i czytelnie dla użytkownika. W samym kodzie jeszcze zmieniłem oczywiście ten handler, aby tu poprawnie nieco obsługiwał diody. No i całość zmian można sobie oczywiście sprawdzić w gicie. Myślę, że tutaj nie ma nic zaskakującego. Wszystko, co chciałem omówić, to omówiłem. W tym wideo jeszcze chcę pokazać dwie małe sztuczki, które są nieco wyrwane spod kontekstu, ale moim zdaniem są dość ciekawe, także zapraszam do oglądania. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, czyli przypadek, gdy podłączamy swoją naszą płytkę Nucleo do laptopa bezpośrednio, natomiast z internetem łączymy się za pomocą Wi-Fi, na przykład w laptopie. W moim przypadku ja udostępniłem internet sobie ze smartfona, następnie się do niego połączyłem za pomocą sieci Wi-Fi. Teraz w jaki sposób sprawić, żeby właśnie płytka Nucleo mogła mieć dostęp do internetu przy takiej konfiguracji? Odłączę teraz kabel sieciowy od płytki Nucleo, znaczy przewód ethernetowy. No i klikam tutaj na dwie sieci, tak, klikam sobie na Wi-Fi. Połączenie mostkowe chcę teraz utworzyć. System tworzy połączenie mostkowe, czyli mostkuje połączenia. Nie pokazał się żaden błądzik. Teraz czekamy tutaj, aż nawiąże się połączenie. Wówczas powinniśmy zacząć odbierać pakiety. Tak, już prawdopodobnie internet mam. Jeszcze coś nie. Ok, tak, już odbieram pakiety, mam internet na tym mostku sieciowym. Wyłączę też DHCP. No i w tym przypadku uruchomię sobie Wizardzik. Wybiorę mostek, przejdę dalej. Teraz chcę wybrać zakres zapytań. Będzie to powiedzmy taki zakres, ponieważ mój adres IP jest ten, więc nie chcę, aby DHCP trafił na mój adres. No nie wiem, czy to jest może najlepsza metoda, jednak tak sobie wymyśliłem. No i w tym przypadku wiem już, że mój DHCP serwerek nie nadzieje się ani na adres rozgłoszeniowy, ani na adres routera. Przechodzę dalej, overwrite existing file, run DHCP immediately, zakończ, continue as try up. Ok, serwer DHCP wystartował. Podłączę teraz mój przewód ethernetowy do płytki Nucleo. Dodam, że tego nie musimy robić, bo normalnie, gdy podłączamy nasz przewód Ethernetu do naszego routera w sieci domowej, tego kroku całkowicie nie trzeba robić. To jest tylko przypadek, gdy chcemy właśnie na biurku podłączyć się do laptopa i następnie podłączyć płytkę Nucleo, czy też generalnie płytkę do internetu. Tak. Serwer DHCP już pracuje i udało się, adres IP został przypisany do płytki i udało się otworzyć obecną na niej stronę. Zauważmy, że obecnie na mikrokontrolerze jest rok 2021 i już teraz jest rok 2023. Tu jest taki jeden szkopuł i jeden problem. Czasami nie działa to najlepiej. Generalnie nie działa mi to stabilnie, jednak jakaś metoda jest. W tym przypadku, jeżeli nie udaje się przypisać adresu IP, to po prostu zalecam wyłączyć serwerek DHCP i ponownie go uruchomić. Zajmuje to niekiedy minutkę, dwie, ale mamy wtedy działające połączenie. Do zaprezentowania tej funkcjonalności wykorzystałem nieco inną płytkę STM32H723ZG oraz wgrałem kod dostępny na moim GitHubie, dokładnie w tym miejscu. Chcę pokazać jeszcze jedną rzecz. Do widocznej tu płytki Nucleo H723ZI wgrałem widoczny tutaj kod, czyli taki serwerek TCP, dostępny na moim również GitHubie. Uruchomię w tej chwili Wiresharka. Płytka jest podłączona do tego gniazda, czyli tu do Ethernetu.
na Wiresharku. Wireshark to jest taki programik do analizy danych. Komunikacji w sieci może być wykorzystany między innymi. W tej chwili mojej płytce został przyznany adres IP 2, tak? ARP minus, tak? I w tym przypadku to jest adres tej naszej płyteczki. Widzimy tutaj ten adres MAC, więc możemy go użyć. OK. W kodzie jest port TCP numer 7, zatem połączmy się z portem numer 7 i spróbuję teraz wysłać na przykład wiadomość Hello World. OK. I tutaj mam w tym przypadku naszą wiadomość. OK, tu. Wysyłaliśmy nasze Hello World. To ten generalnie Wireshark może po prostu zostać użyty do analizy sieci. No, nie jest to na pewno proste, jednak no, jak ktoś chce, to można sobie Wiresharkiem podejrzeć, co dokładnie się dzieje podczas naszej tu komunikacji. Wróćmy do naszej prezentacji. O ile dobrze pamiętam, skończyliśmy ją tutaj. Przejdźmy do podsumowania. W trakcie tego wideo poznaliśmy nieco podstaw internetu, wybrane fragmenty biblioteki LWIP, przeanalizowaliśmy i zaimplementowaliśmy sterownik Ethernetu dla płyty Nucleo STM32F767, bazując na przykładzie Serial Peripheral Libraries ODST dla płyty z serii F4. Poznaliśmy nieco rozdział dokumentacji mikrokontrolera dotyczący Ethernetu i finalnie uruchomiliśmy prostą stronę internetową z możliwościami sterowania diodami oraz sprawdzenia ich stanu. Tak, czyli w tym przypadku wysyłaliśmy stan diody, a po odświeżeniu strony mogliśmy sprawdzić poniekąd ich stan, tak? Pobawiliśmy się też nieco DLT Viewerem. Polecana literatura. Zaproponuję oczywiście książkę Marcina Pieczarskiego Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet. Tak naprawdę bez tej książki to wideo by nie powstało. Autor tam bardzo fajnie przedstawia dużo zagadnień. Pokazuje też warstwę łączącą bibliotekę LWIP z sterownikiem Ethernetu, czyli mam na myśli tu w tym przypadku ten plik Ethernet Interface. Między innymi przedstawia, w jaki sposób można łączyć bufory biblioteki LWIP z buforami DMA, czyli mamy wtedy tak zwany sterownik bez kopiowania. Z kolei tu też polecę taki artykulik dotyczący teorii samego już internetu. Oprócz tego dla widza zainteresowanego tematem proponuję zapoznać się z przykładami udostępnianymi przez ST dla CubeMX oraz analizę kodu, który został użyty jako przykład w zakresie przykładów dotyczących m.in. interfejsu gniazd, generalnie dotyczące tu biblioteki LWIP w połączeniu z RTOS-em. Tworzony kod w trakcie tego wideo będzie oczywiście dostępny na moim profilu GitHub. Link jest też do odszukania w opisie tego wideo. Mam nadzieję, że przedstawione wideo jest użyteczne i nie będzie stanowić tylko dobrej notatki dla mnie w przyszłości, ale jest również użyteczne tu dla kogoś. Więc jeżeli Ci się podobało, zostaw proszę subskrypcję, aby kanał mógł się rozwijać. Dzięki, cześć!